Dzień dobry Państwu. Otwieram 34. sesję Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, burmistrza i zastępców burmistrza dzielnicy, dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pracowników, mieszkańców dzielnicy, przedstawicieli prasy i wszystkich obecnych. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na sali obecnych jest 21 radnych, w związku z czym jest kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z materiałami był do odbioru w referacie obsługi Rady w terminie regulaminowym oraz został Państwu wysłany elektronicznie, o czym byli Państwo poinformowani. Odczytam teraz zaproponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Przyjęcie protokołu 32. sesji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Punkt drugi. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej numerem 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 studium oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Wola, dotyczy skweru Gwary Warszawskiej. Punkt piąty. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6 na 2017 na działania Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Punkt szósty. Informacje Zarządu Dzielnicy o inwestycjach w dzielnicy Wola w latach 2014-2018. Punkt siódmy. Interpelacje i zapytania radnych. Informacje Zarządu Dzielnicy, wolne wnioski. Punkt ósmy. Informacje. Czy są jakieś uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku obrad? Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Pruszyński. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, chciałbym wnieść o rozszerzenie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, wnieść o rozszerzenie porządku posiedzenia o dwa punkty dotyczące Wolskiego Centrum Kultury. Te punkty brzmiały w sposób następujący. Informacja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ulicy Lekcyjnej. I punkt drugi, informacja w sprawie wykonania budżetu Wolskiego Centrum Kultury za rok 2016 i pierwszą połowę 2017 roku. Szanowni Państwo, w dniu 29 czerwca została zwołana sesja na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, także pani radnej Anety Skubidy. Niestety radni Platformy Obywatelskiej nie pojawili się na tej sesji, czym zerwali kworum. Bali się rozmawiać na temat Wolskiego Centrum Kultury. Jak się okazało, był to temat dla większości obecnie rządzącej dzielnicą na tyle niewygodny, że zdecydowali się nie pojawić na tej sesji i rozmawiać merytorycznie na temat tego, co dzieje się w Wolskim Centrum Kultury, wszystkich okoliczności, bo tutaj mówimy również nie tylko o realizacji tego zadania inwestycyjnego. Dzisiaj oczywiście będziemy temat inwestycji omawiali. Są również artykuły dotyczące bieżącej sytuacji, również personalnej w Wolskim Centrum Kultury. Wydaje się, że jest to materia do tego, żebyśmy jako radni na ten temat rozmawiali. Chcieliśmy rozmawiać. Mamy prawo jako mniejszość do zwołania sesji na wniosek. Państwo w sposób jednoznacznie negatywny do tego podeszliście. Również tutaj zostało nam przedłożone stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, bardzo buńczuczne i nie mające nic wspólnego z chęcią rozmowy z mieszkańcami i rozwiązywania ich realnych problemów. W związku z czym wnoszę o rozszerzenie porządku posiedzenia o te dwa punkty, które były zawarte w proponowanym porządku obrad na sesję nadzwyczajną i mam nadzieję, że tym razem Państwo nie będziecie bali się na ten temat rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Kamil Giemza, proszę.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, odnosząc się do propozycji zmiany w porządku obrad, chciałem przypomnieć o tym, że na spotkaniu organizacyjnym, które odbywa się zawsze na tydzień przed sesją, właściwie na 8 dni przed sesją, nie było żadnego z przedstawicieli Klubu Prawa i Sprawiedliwości i tam jest miejsce, gdzie zgłaszamy z odpowiednim wyprzedzeniem zmiany do porządku i wtedy taką też sesję z takim porządkiem wprowadzamy i możemy wtedy procedować. Ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa, oczywiście nie zgadzam się z tymi tezami, które padły. Wychodząc naprzeciw, pragnę poinformować, że w porządku dzisiejszej sesji znajduje się punkt 6, w którym to punkcie 6 przedstawiona będzie informacja nie tylko o tej jednej inwestycji, która akurat tutaj Państwa szczególnie interesuje, ale o wszystkich inwestycjach albo o większości inwestycji realizowanych w tej kadencji, w tym również inwestycja w Wolskie Centrum Kultury będzie szczegółowo przedstawiona i to będzie moment do zadawania szczegółowych pytań w tym zakresie. Jeżeli chodzi o punkt 2, który był przedmiotem zwołania sesji nadzwyczajnej przez Państwa, to informuję, że tam aspekt budżetowy, aspekt sprawozdania budżetowego Wolskiego Centrum Kultury był zaopiniowany przez Komisję w dniu 9 marca 2017 roku. Jest to uchwała nr 38/2017 Komisji Kultury i sprawozdanie Komisja Kultury tam zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2016 rok w zakresie dotyczącym działalności komisji, jak i też znalazło to swój pozytywny wymiar w uchwale absolutoryjnej dla zarządu. Ale oczywiście, jeżeli jest tam potrzeba rozmawiania na temat budżetu za zeszły rok, wykonania budżetu, jak najbardziej jest taka możliwość, ale uważam, że właściwym miejscem będzie na to Komisja Kultury, być może najbliższa Komisja Kultury, a potem zobaczymy, co dalej. Zatem nasz klub nie będzie popierał wprowadzania, rozszerzania przyjętego na dzisiaj porządku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Michał Pruszyński, proszę. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Panie Przewodniczący, pragnę przypomnieć, że spotkanie organizacyjne spotkaniem organizacyjnym, ale wówczas został już złożony wniosek o sesję nadzwyczajną dotyczącą właśnie Wolskiego Centrum Kultury. No nie mogliśmy zakładać, podobnie jak nie mogli zakładać tego mieszkańcy, którzy na tej sesji się pojawili, że po prostu Państwo stchórzycie. Takiego założenia nie mogliśmy wówczas podjąć, nie chcieliśmy tego podejrzewać, więc w związku z tym no, ja tak naprawdę do momentu, aż Państwo nie stawiliście się na tej sesji zwołanej na nasz wniosek, nie zakładałem, że będzie potrzeba rozszerzania porządku posiedzenia o te punkty, bo zakładałem, że zrealizujemy je na sesji nadzwyczajnej specjalnie ku temu zwołanej. Szanowni Państwo, to nie jest kwestia dyskomfortu nas jako radnych, którzy podpisali ten wniosek. To jest kwestia tego, w jaki sposób traktujecie mieszkańców dzielnicy. Mieszkańcy pojawili się wówczas na sesji, pojawili się pracownicy Wolskiego Centrum Kultury, przygotowali konkretne materiały, którymi chcieli się z nami podzielić. Włożyli w to określony wysiłek, a Państwo zbojkotowaliście tę sesję, czym tak naprawdę no, nie uderzyliście w nas jako opozycję, tylko uderzyliście w mieszkańców Woli, uderzyliście pracowników Wolskiego Centrum Kultury. Mówię, przyjmuję do wiadomości z wielkim ubolewaniem, że taka była Wasza decyzja i ja rozumiem, ja znam proponowany dzisiaj porządek posiedzenia, domyślam się, że zalejecie nas tutaj Państwo różnymi informacjami, żeby nic z tego nie wynikało i żeby tylko był stworzony pewien obraz tego, jak inwestycje Waszym zdaniem wyglądają. Oczywiście w tym punkcie będziemy na ten temat dyskutowali, ale to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj
tworzyli punkty na tyle rozbudowane, których procedowanie mogłoby pewnie trwać i 3 dni, tak szczerze powiedziawszy, i omawianie każdego punktu z osobna. Nie chodzi o to, żebyśmy, chociaż jeżeli tutaj będę w błędzie i ten punkt będzie wyglądał inaczej, to z chęcią przyznam się do pomyłki, ale nie chodzi o to, żebyśmy rozwadniali pewne tematy, tylko rozmawiali konkretnie na temat tej realizacji tej inwestycji, na temat sytuacji w Wolskim Centrum Kultury. No mamy do tego prawo, złożyliśmy odpowiednią ilość podpisów wymaganych przez statut dzielnicy Wola. Ta sesja powinna się odbyć, przybyli na nią mieszkańcy, przybyli na nią radni. No to, że Państwo nie byliście zainteresowani, wystawia tylko i wyłącznie Wam świadectwo i gdyby nie Wasza postawa, nie byłoby w tym momencie tej dyskusji, nie byłoby konieczności zgłaszania tego wniosku o rozszerzenie porządku. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Kamil Giemza. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, odpowiadając, zwracam jeszcze uwagę na to, że nie tak dawno przyjmowaliśmy właśnie uchwałę absolutoryjną, gdzie przyjęliśmy wykonanie całości budżetu i tam był właściwy moment na dyskusję na temat tego, czy ten budżet został, aspekt budżetowy, czy drugi punkt, tak? Czy on został wydany w taki sposób, czy inny sposób, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście przecież mają Państwo prawo pytać o wszystko praktycznie, w związku z czym proponuję, żeby to było przedmiotem obrad komisji, bo od tego jest komisja merytoryczna i też sesja nie jest miejscem na zajmowanie się wszystkimi rzeczami, po to są komisje. Jeżeli komisja podejmie uchwałę, wtedy będziemy się zajmować tym na sesji. Druga sprawa to sesja nadzwyczajna. Zwracam uwagę, że pomiędzy sesją nadzwyczajną proponowaną a sesją dzisiejszą minęły 2 dni robocze. Naszym zdaniem nie było potrzeby, żeby 2 dni wcześniej zajmować się tą sprawą. Znaczy to nie jest coś takiego, że mamy jakiś kryzys, powiedzmy, związany z pogodą, że musimy reagować, musimy przestosować środki. Tak, wtedy jest to zasadne. Każdy dzień, każda godzina może mieć znaczenie. W sytuacji, kiedy mówimy o czymś, co już zostało podjęte, tak? Przypominam, że przesunięcie środków, jeżeli chodzi o budowę WCEK, również było już zaopiniowane przez Radę. To mówimy o zdarzeniach, które już się wydarzyły, mają jakąś kontynuację, ale 2 dni tutaj nic nie zmienią i to będzie przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jan Nowak. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. Przed chwilą Pan Przewodniczący powiedział, my uważamy, że można było wtedy rozmawiać, my uważamy, że jest czas i miejsce, gdzie indziej, my uważamy, że to można dyskutować na komisji, my uważamy tak dalej. No ma prawo Pan Przewodniczący z Platformą Obywatelską tak uważać. Ja nie mówię, że może nie uważać tak. Tak, tylko zapomniał o jednym i Platforma zapomina o jednym, o słowie, który często głosi, o demokracji. No bo o co szło tak naprawdę? Idzie o to, że ustawa o samorządzie gminnym mówi oczywiście, że w demokracji większość ma rację i Platforma przegłosuje wszystko to, co chce i zrobi to, co chce, ale żeby ta demokracja znaczyła właściwie, zresztą często wybiórczo Platforma do tego sięga, to jest również poszanowanie praw mniejszości. Otóż 10 radnych uważało inaczej niż pan Kamil Giemza. Uważało inaczej niż Platforma Obywatelska i też mieli prawo tak uważać. I teraz ci radni mają prawo wystąpić o zwołanie tej nadzwyczajnej sesji. O tym mówi ustawa o samorządzie gminnym jako dokument w pełni demokratyczny, przewidujący też prawa dla mniejszości. I teraz z czym mamy do czynienia? Nie pierwszy raz. Od lat w Warszawie nie odbyła się żadna specjalna sesja, czy to dzielnicy, czy to Rady Warszawy, bo Platforma na nią nie przychodzi. I to jest demokracja w wydaniu Platformy. I to jest właśnie łamanie demokracji, bo demokracja to jest, szanowni, ja nie chcę tutaj cytować, pan Puścian się uśmiecha, Johna StuartaIlla, czyli wręcz ideologa głównego liberałów i tak dalej, który o tym mówi. Jego sławny traktat o tym, że nie ma demokracji bez poszanowania praw mniejszości. Za chwilę państwa Platformy posłowie będą demonstrować, że tam nie ma demonstracji. A tu
w sposób jawny, w sposób oczywisty zademonstrowano nam siłę, która de facto jest w sprawie. To, że to jest sprawne, to tylko świadczy o ułomności ustawy o samorządzie gminnym, która powinna być zmieniona. To właśnie jest przykład, kuriozalny przykład, że de facto zapis, który na coś pozwala mniejszości, w gruncie rzeczy jest pustym zapisem, bo wystarczy, że większość nie przychodzi i w ten sposób. Szanowni Państwo, te zapisy są takie, że jeżeli większość się uprze, to może mniejszość w ogóle nie dopuścić do głosu. Jakimi metodami, to pan Puścian doskonale zna, bo był tu przewodniczącym Rady i praktykował to przez parę lat, szanowni państwo. Więc ta dyskusja jest głębsza. To nie chodzi tylko o sam ten moment i to zdarzenie. Czy to można tak przedyskutować, czy można tak przedyskutować. To chodzi o brutalne łamanie zasad demokracji, zasad samorządu, bo to jest nieliczenie się całkowite, bo to jest wykorzystywanie siły. Tak, wolno wam. No i uzyskacie to, co macie, ale nie mówcie o demokracji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan radny Dariusz Puścian. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, ja się tak uśmiecham, ponieważ nie mogę się po prostu pozbyć takiego wrażenia i takiej refleksji, że ta demokracja w wykonaniu naszych kolegów, którzy są w opozycji, jest bardzo, że tak powiem, dziwnie traktowana, bo to, o czym mówi pan przewodniczący Jan Nowak, który notabene też był przewodniczącym Rady, w Sejmie jak gdyby nie obowiązuje. W ogóle nie mamy do czynienia. No tak, ja rozumiem, że demokracja jest inna w Sejmie, inna w Radzie, inna w samorządzie i w ogóle tam, gdzie PiS ma większość, to ona jest zdecydowanie inna niż tam, gdzie ma mniejszość. I ja to rozumiem. Natomiast właśnie dlatego się uśmiecham, ponieważ ten cynizm wynikający z wypowiedzi kolegów z PiS-u jest tak po prostu szyty takimi grubymi nićmi, że tylko należy się po prostu uśmiechnąć. Co do meritum, co do tej sesji, rzeczywiście jest po prostu absurdem, żeby zwoływać sesję 3 dni przed sesją, w której jest harmonogram. Ja wielokrotnie też zwracałem uwagę sam, to o czym powiedział pan przewodniczący Kamil Giemza. Są spotkania organizacyjne i jeżeli państwo by tam zgłosili wniosek, ja myślę, że zarówno pani przewodnicząca, jak i przewodniczący klubów po prostu najzwyczajniej w świecie byście się dogadali. I to się nazywa też demokracją właśnie i tam w tym gremium myślę, że uszanowane by było to wasze prawo do tego, żeby wprowadzić punkt, do innych ewentualnie jakichś waszych spostrzeżeń czy jakichś wniosków. Natomiast problem polega z państwem, przepraszam, kolokwialnie to nazwę, nie na tym i nie na demokracji, tylko na tym, że wy demokrację traktujecie po prostu bardzo wybiórczo. I wtedy, kiedy jako mniejszość wam pasuje, bo wy nie, jako mniejszość wy chcecie w tej chwili narzucić wolę większości, to wy chcecie zwołać sesję i zrobić w taki sposób, żeby wasza mniejszość powiedziała tak, zwołujemy sesję, musicie jako większość przyjść, musicie nas wysłuchać, musicie wszystko zrobić to, na co nam przyjdzie ochota jako mniejszości. I tak traktujecie demokrację tu. Bo demokrację w Sejmie albo w ogóle w innych gremiach takich, gdzie macie większość, no to jest oczywiście poza dyskusją. Wtedy suweren was wybrał, wtedy macie większość i wtedy mniejszość w ogóle nie ma nic do gadania. Więc ja kończąc już po prostu tą przemowę, bo tak jak mówię, to tylko się można śmiać z tej waszej demokracji i z tego waszego stosunku, za przeproszeniem, do demokracji, no to właśnie dlatego się uśmiecham, z tego waszego cynizmu. I to tylko tyle chciałem powiedzieć i jeszcze raz namawiam was gorąco i apeluję, żeby te wszystkie postulaty, które tak gromko wygłaszacie teraz przy ustalaniu porządków, zgłaszać tam, gdzie jest na to miejsce. Bo jestem przekonany i wiem o tym,
to jest moja wiedza, a nie domysły, że wiele waszych postulatów, wiele waszych wniosków i propozycji, które zostały zgłaszane właśnie na spotkaniach organizacyjnych, zostało uwzględnionych. A najlepszym dowodem na to jest to, że macie swoich przewodniczących komisji, wiceprzewodniczących komisji, mało tego, nawet macie swojego przewodniczącego komisji rewizyjnej. Tak naprawdę chyba najważniejszej komisji, mówię chyba, bo ona jest jako jedyna zapisana w statucie, że ona musi być. Mało tego, prerogatywy tej komisji są wyjątkowo szerokie, łącznie ze zgłaszaniem wniosku o odwołanie burmistrza i zarządu. Także ja mam prośbę po prostu. Ci, którzy nie znają samorządu, nie znają przepisów, nie znają tego wszystkiego, o czym mówię, mogą dać się wam nabierać. Bo taka jest wasz urok, że lubicie po prostu różne rzeczy głosić, które są nie do końca zgodne z prawdą. Natomiast ci, którzy naprawdę interesują się samorządem, uczestniczą w życiu społecznym, mają, że tak powiem, świadomość pewnych rzeczy, to wiedzą, że to wszystko, o czym mówicie, jest po prostu nieprawdziwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przejdźmy może, są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Przejdziemy teraz do głosowania dwóch zmian zgłoszonych przez pana przewodniczącego Pruszyńskiego. Każdy ten punkt będziemy głosować oddzielnie. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu w brzmieniu: informacja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ulicy Elekcyjnej? Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziewięć głosów za, 15 przeciw, w związku z czym ten punkt nie będzie wprowadzony do porządku obrad. Poddaję teraz pod głosowanie drugi punkt zgłoszony przez pana przewodniczącego Pruszyńskiego. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu w brzmieniu: informacja w sprawie wykonania budżetu Wolskiego Centrum Kultury za rok 2016 i połowę 2017? Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Podobnie jak przy poprzednim punkcie, 9 głosów za, 15 przeciw, w związku z czym nie wprowadzamy tego punktu do porządku obrad. Poddaję pod głosowanie porządek obrad 34. sesji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego bez żadnych zmian, w takiej wersji, jaką państwo otrzymali elektronicznie, jak odczytałam na początku sesji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tak brzmiącego porządku obrad? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 15 głosów za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się porządek obrad 34. sesji Rady Dzielnicy Wola został przyjęty. Przechodzimy do punktu pierwszego porządku obrad, to jest przyjęcie protokołu 32. sesji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Protokół zgodnie z zapisami Statutu Dzielnicy Wola był wyłożony do wglądu w referacie obsługi Rady, nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Proszę o przegłosowanie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 32. sesji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 15 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się protokół 32. sesji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy został przyjęty. Zamykam punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi to podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017. Proszę burmistrza dzielnicy, pana Krzysztofa Strzałkowskiego, o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić propozycję Zarządu Dzielnicy w zakresie proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawa. Po pierwsze, zmiana dotyczy dochodów. Wnosimy o zwiększenie dochodów dzielnicy o kwotę 22 895 zł z tytułu odszkodowań utrzymanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty oraz o kwotę 330 000 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na finansowanie zadania pod nazwą Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ulicy Złotej 58. W zakresie wydatków bieżących zmiana, o której mówimy, dotyczy środków pochodzących z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Środki posłużą na usunięciu szkód w przedszkolu nr 172 przy ulicy Żytniej 71 oraz w szkole podstawowej nr 22 przy ulicy, przepraszam? Tak, 222, przepraszam uprzejmie, oraz przy ulicy Ogrodowej 42 przez 44. W zakresie wydatków majątkowych wnosimy tak naprawdę o przywrócenie środków, które były do tej pory w wydatkach niewygasających, czyli kwoty 330 218 zł. Zadanie, o którym mówimy, jest już wykonane i odebrane w dniu 6 czerwca 2017 roku. No, pomimo trzykrotnego wezwania wykonawcy do przedłożenia faktury za realizację zadania, faktura wpłynęła dopiero dzisiaj o godzinie 15. I drodzy Państwo, no, wiążemy ten fakt z sytuacją, w której to jesteśmy zmuszeni naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości 836 000 złotych, 836 403 złotych. O fakcie niewystawiania faktury w terminie wcześniejszym poinformowaliśmy służby skarbowe. Niemniej jednak w roku bieżącym musimy tą pozostałą kwotę około 100 000 złotych wykonawcy uiścić. Chciałbym zaznaczyć, że kwota, którą uiszczamy, to skromna część całej faktury, która jest na prawie 915 000 złotych, no ale chcemy być zabezpieczeni do tej wypłaty. Dziękuję Państwu uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji, pana Kamila Giemzę, o przedstawienie opinii komisji w sprawie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok. Uchwałę przyjęto w głosowaniu 5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się przy 8 obecnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącą Komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej, panią Joannę Traczła-Ptaszyńską, o przedstawienie opinii komisji. Dzień dobry Państwu. Komisja Edukacji i Infrastruktury Oświatowej pozytywnie zaopiniowała niniejszą uchwałę. 5 głosów było za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgodnie z paragrafem 27 ust. 2 Statutu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy otwieram listę mówców. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę, pani radna Aneta Skubida. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo tutaj obecni przed monitorami komputerów. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie, takie być może powtórzenie niektórych wątków do Pana Burmistrza. Jakby Pan Burmistrz mógł powtórzyć, jaki jest całościowy koszt, jaki był całościowy planowany koszt tej inwestycji modernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 i kontra ten ostateczny koszt, czyli po odjęciu tej kary umownej,
I drugi aspekt, pan burmistrz wspomniał, że pozostaje 100 tysięcy złotych do uiszczenia, a mamy przesunięcie na kwotę 330 tysięcy złotych, także jakby mógł pan burmistrz jeszcze raz to wyjaśnić. Bardzo proszę, pan naczelnik. Kwota, na którą podpisana była umowa z aneksami, wynosiła 1 672 807 zł i 26 groszy. Kary umowne wynosiły, zostały naliczone w wysokości 50% tejże umowy, więc wynoszą 836 403 zł i 63 grosze. Do uregulowania zostaje różnica, czyli wynosi ona 79, już teraz mówię, nie będę wnikał w drobiazgi, ale 79 z groszami. To są środki, które wynikają z tego, że wcześniej zostały zabezpieczone w marcu środki na rachunku bieżącym w wysokości 506 227 999 groszy, a kwota 330 tysięcy była w tak zwanych niewygasach, czyli była podpisana umowa i one są do czerwca. W związku z tym ta kwota to jest łączna kwota na tym zadaniu, czyli te 330 tysięcy i kwota 506. Momencik, nie 506. 585, przepraszam, kwota, która została zabezpieczona w budżecie, to jest 585 724 zł w chwili obecnej. I plus niewygasy dają nam łączną tą kwotę całej faktury. Dziękuję bardzo. Jakimi 250 tysiącami? Tak. Tak, tylko może pan burmistrz wyjaśni, to jest kwestia już księgowa. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jakby ta zmiana wynika z zasad klasyfikacji budżetowej, tak? W momencie, kiedy faktura wynosi 900 tysięcy, przykładowo 900 tysięcy, a kary są naliczone na 800 tysięcy, zgodnie z klasyfikacją budżetową nie musimy mieć, że tak powiem, fizycznie 100 tysięcy zabezpieczonych na to, co realnie zapłacimy wykonawcy, tylko po stronie wydatków musimy mieć dalej 900 tysięcy, a po stronie dochodowej pojawia nam się 800 tysięcy z kar. Czyli niezależnie od tego, ile zapłacimy wykonawcy, i tak musimy mieć zabezpieczoną całą należność wynikającą z faktury, którą złożył, niezależnie od tego, co potrącimy, ponieważ wcześniej te 900 tysięcy było, że tak powiem, pod względem inżynierii finansowej skonstruowane w ten sposób, że większa kwota, czyli 580 tysięcy było na rachunku bieżącym, a więc dostępne są, że tak powiem, przez cały rok 2017. Natomiast pozostała kwota były to środki niewygasające do dnia 30 czerwca. W związku z powyższym trzeba te środki niewygasające, których byt uległ zakończeniu z końcem czerwca, przetransferować na rachunek bieżący, tak żeby mieć zabezpieczoną również płatność w tym zakresie do końca roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. Odczytam więc projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy i poddam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017. Podstawa prawna podana w drukach nr 185 i 186, paragraf 1. Pozytywnie opiniuje się propozycję zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tak brzmiącej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że w wyniku głosowania 17 głosów za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017. Zamykam punkt 2 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 3. Punkt 3 to podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej numerem 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24. Studium oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni Państwo, chciałam poinformować czy przypomnieć, że w związku z przerwaniem Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości teraz zostanie przedstawiona i omówiona przez przedstawicieli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy tematyka tej uchwały. Potem będzie czas na zadawanie pytań, a potem zrobimy króciutką przerwę, w trakcie której zbierze się Komisja Ładu Przestrzennego i będzie przeprowadzone głosowanie. Poproszę przedstawicieli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, panią Jolantę Wiszowatą-Baczewską i pana Jacka Sztańkę o przedstawienie prezentacji. To jest katalog. I wszystko to, co dali Państwo, jest w tym katalogu studium. Aczkolwiek no, to już Pani musi decydować, co będzie pokazywane. Dzień dobry Pani Przewodnicząca, wszyscy Państwo radni oraz wszyscy goście. Ja nazywam się Jolanta Wiszowata-Baczewska, jestem przedstawicielem Biura Architektury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ze mną jest Pani Grażyna Gajewska oraz Pan Jacek Sztańkę. Chcemy zaprezentować projekt uchwały dotyczący dokończenia procedury zmian studium rozpoczętych jeszcze w 2013 roku. Część z tych zmian zainicjowanych tamtą uchwałą pierwotną z 2013 roku została uchwalona i w 2014 roku ta część procedury obejmująca większość zmian została przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy przyjęta i już obowiązuje. Natomiast do drugiego etapu zostało skierowanych kilkanaście spraw, które wymagały dodatkowych analiz i takimi sprawami były m.in. właśnie wskaźniki parkingowe oraz ustalenie przebiegu drogi, fragmentu drogi w dzielnicy Wilanów. Jeśli chodzi o fragment drogi w dzielnicy Wilanów, odstąpienie zostało pozytywnie zaopiniowane przez tą dzielnicę, jest już podjęta uchwała i tej sprawy nie chcielibyśmy już tutaj prezentować, bo nie dotyczy zresztą dzielnicy Wola. Jeśli chodzi o wskaźniki parkingowe, to w obecnym studium są one bardzo ogólne i praktycznie dopiero w planach miejscowych następuje ich doprecyzowanie. W 2009 roku taki projekt wskaźników parkingowych został opracowany i włączone zostały te wartości tych wskaźników w formie tabeli do procedury zmian rozpoczętej w 2013 roku. Jednak podczas procedowania w tym pierwszym etapie te wskaźniki zostały dość mocno oprotestowane, były liczne uwagi, więc wtedy zostało ten element skierowany do drugiego etapu. W drugim etapie oczywiście też odbyło się wyłożenie. Zweryfikowane zostały tamte pierwotne wskaźniki.
zgodnie z uwagami, jakie w trakcie wyłożenia zgłoszono. Jednak no, kolejne wyłożenie nie przyniosło pozytywnego rozstrzygnięcia. Znowu było szereg uwag. Uznaliśmy wobec tego, że w sytuacji, kiedy w tym roku chcemy zakończyć już drugi etap procedury zmian studium, tej, o której mówiłam, rozpoczętej w 2013 roku, sprawę wskaźników należałoby w tej chwili wyłączyć ze względu na to, że jest to trochę konfliktowa sprawa, a i tak zamiarem miasta i Biura Architektury jest rozpoczęcie procedury nowego studium, ponieważ aktualne studium, które zostało uchwalone w 2006 roku, wymaga aktualizacji ze względu na to, że w Warszawie, chociażby ze względu na to, że w Warszawie już się bardzo wiele zmieniło i wszystkie uwarunkowania należałoby zaktualizować i przedstawić w sposób już aktualny teraz, a nie 10 lat temu, tak jak to jest obecnie w uwarunkowaniach. A poza tym zmieniła się również ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakazała wykonać szereg analiz związanych ze stanem demografii, z prognozami demograficznymi dla miasta i dostosować politykę przestrzenną właśnie do tych danych demograficznych, czyli wykonać wiele bilansów oraz ocenić możliwości rozwoju miasta pod kątem możliwości finansowania infrastruktury, gdyby się okazało po wykonaniu analiz, że miasto ma potrzeby rozwojowe. Te analizy, przygotowując się do nowego studium, Biuro Architektury wykonało już większość tych analiz, praktycznie zostały ostatnie już etapy do zakończenia i mając te analizy już wiemy, że należy zweryfikować i przystąpić do nowego studium jako całościowego dokumentu. Wiemy też, że w takiej sytuacji powinny zostać opracowane w ramach nowego dokumentu nowe wskaźniki parkingowe. Jest to jeszcze uzasadnione tym, że aktualnie Biuro Drogownictwa, w tej chwili Polityki Mobilności zmieniło nazwę, przystąpiło do opracowania planu systemu transportowego. Ten plan systemu transportowego ma również za zadanie właśnie ocenę spraw związanych z założeniami parkowania, a także stref parkowania w mieście. I to wszystko będzie ujęte w nowym studium. Zakończenie planu systemu transportowego, czyli materiału, który pozwoli nam zweryfikować od nowa wskaźniki, jest planowane na koniec tego roku. Ja może tyle tytułem wyjaśnienia i ewentualnie gdyby były pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan radny Dariusz Puścian, potem pani radna Aneta Skubida. Nie mam w tej chwili żadnych pytań, ponieważ mam tylko taki wniosek i gorącą prośbę ponieważ wspomniała Pani o tym, że analizy, część z nich została wykonana, a będą wykonywane i kończone te analizy, to ja mam taki wniosek i prośbę, żeby te wszystkie analizy, które zostały wykonane, były udostępnione dla radnych, a być może też dla mieszkańców, nie wiem, o ile będą zainteresowani. Natomiast ja mam taką uwagę natury, że tak powiem, praktycznej.
z wypowiedzi pani nie wynika tak naprawdę to, w jakim kierunku te zmiany idą. I ja jestem pełen obaw jako mieszkaniec i jako radny, że te zmiany, które państwo będą proponowali, idą w złym kierunku, czyli w kierunku zmniejszenia miejsc parkingowych dla mieszkańców. Więc jeżeli nie, to bardzo bym się z tego powodu cieszył. Natomiast zapisy, które są proponowane, typu maksymalnie jedno miejsce parkingowe dla mieszkania, dla mnie jako mieszkańca są zapisami nie do przyjęcia z prostego powodu. Po pierwsze, chciałbym zobaczyć bilans tak naprawdę rzeczywisty miejsc. Po drugie, bilans, ile tych samochodów mieszkańcy mają, bo to, jak ja wyjdę na ulicę Glinianą i widzę mniej więcej 30% samochodów z rejestracjami na pewno niewolskimi, bez też kart parkingowych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest i przede wszystkim taka, że ja bym ten zapis chciał zobaczyć dokładnie odwrotny. Nie maksymalnie jedno miejsce dla mieszkania, tylko minimum jedno miejsce parkingowe dla mieszkania. Ja nie wiem, na ile to jest realne. Ja mówię o takim pobożnym życzeniu i wniosku, ponieważ dla mnie sprawa jest jasna i oczywista, że w tej chwili mieszkańcy, mamy około 1 miliona samochodów w Warszawie. Podejrzewam, nie podejrzewam, jestem pewny, że istnieje bardzo dużo gospodarstw domowych, w których są 2 samochody albo i więcej. I nie będę mówił o tych, co 2 czy 3 czy więcej, tylko mówię o tym, że praktycznie w każdym mieszkaniu jest jakiś samochód. I z punktu widzenia mieszkańców, z punktu widzenia mieszkańców Warszawy, nie maksymalnie jedno miejsce postojowe dla mieszkańców, czy dla mieszkania raczej, tylko minimum, bo to jest po prostu minimum, dla mnie przyzwoity standard. Co do polityki mobilności, nie będę się wypowiadał w tej chwili, bo myślę, że to nie jest czas i miejsce, ale powiem tylko jedno. Jako mieszkaniec i jako osoba, która tu się urodziła, tu mieszka od urodzenia, już prawie 60 lat, uważam, że część zmian, podkreślam mocno słowo część, jest po prostu bardzo trudna dla przyjęcia. Ja rozumiem też pewne preferencje i pewne zamysły. Rozumiem, że komunikacja rowerowa się rozwija i jestem zdecydowanie, żeby była jasna jaśnistość, za tym, żeby się rozwijała i za ścieżkami rowerowymi, ale nie może to się odbywać kosztem pozostałych użytkowników. Rowerzystów w Warszawie jest kilkadziesiąt tysięcy, kierowców w Warszawie jest 1 milion, jak nie więcej. I to jest ta różnica. Trzeba to wszystko pogodzić. Nie może być zdecydowane oczywiście preferencje dla ścisłego centrum w Warszawie czy dla Starówki, ale te już mamy od dawna, że nie można wjechać, prawda, samochodem. Rowerzyści mogą być w niektórych momentach, może nawet powinni, uprzywilejowani, ale nie na pewno w taki sposób, żeby odbywało się to kosztem kierowców. I dlatego mówię, myślę, że ta dyskusja dotycząca polityki mobilności to jest bardzo obszerny i osobny temat, ale w tej chwili ja skupiłbym się tylko i wyłącznie na tym aspekcie parkingów. I tu jest to, co powiedziałem, jeszcze raz powtórzę. Po pierwsze, poproszę o udostępnienie analiz wszystkich, a po drugie, te, które będą wykonane, a po drugie, jeżeli z tych analiz będzie wynikało, że nie ma możliwości zaspokojenia
takiego wskaźnika, o jakim mówię, czyli minimum jednego miejsca postojowego dla mieszkania, to trzeba się zastanowić nie nad tym, jak zmienić łatwo na kartce wskaźnik, bo to nie jest problem. Tam możemy wpisać, co chcemy, że w ogóle możemy nie parkować. Nie ma problemu, możemy wpisać, przegłosować. Tylko proszę mi powiedzieć, co zrobić z samochodami, które stoją i z mieszkańcami, którzy korzystają z tych samochodów. I żeby była jasna jaśnistość, te samochody też stały i mieszkańcy korzystali, zanim ktoś wymyślił politykę mobilności. A my jesteśmy tutaj po to, żeby rozwiązywać problemy mieszkańców, a nie po to, żeby im przysparzać. I to tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Aneta Skubida. Szanowni Państwo, jak Państwo słyszeli, pochylamy się dzisiaj nad studium i nad ewentualną zmianą tego studium, od której mamy odstąpić. Skupiamy się na wskaźnikach parkingowych i chciałabym Paniom z Biura Architektury zadać pytanie, tak żebyśmy z czystym sumieniem wiedzieli, nad czym w ogóle głosujemy. Jakie wskaźniki parkingowe obowiązują tutaj w rejonie Urzędu Dzielnicy Wola, zgodnie z aktualnym studium i też na przykład wzdłuż ulicy Wolskiej i na jakie miały się zmienić, ale od czego mamy odstąpić. I zadaję to pytanie nie bez przyczyny, bo tutaj w tej chwili mamy na ekranie wyświetlone pewne bardzo ogólnikowe zapisy, widzimy jakieś etap drugi, widzimy na przykład tak, etap pierwszy obejmujący zakres opisany w paragrafie pierwszym, ustępie pierwszym, z wyłączeniem obszarów oznaczonych numerami 49, 66, 89, 90 i tak dalej, ale z tego tak naprawdę niewiele wynika. Czy my wiemy, o czym mówimy? Na Komisji Ładu Przestrzennego bardzo dobitnie podkreślaliśmy, że chcemy wiedzieć, nad czym głosujemy, żeby móc to zrobić świadomie i z czystym sumieniem. I prosiliśmy właśnie o takie porównanie, żeby było zestawienie, jak wygląda stan obecny w studium i co w jakim zakresie, w jaki sposób miało się zmienić. I w tej chwili niestety tego nie otrzymaliśmy, więc trudno mi sobie wyobrazić, że moglibyśmy nad czymś takim głosować, nie wiedząc nawet, nad czym głosujemy. Niezależnie od tego, że wiemy, że tworzona jest polityka dotycząca transportu, to jest jakaś odległa przyszłość. Może mniej, może bardziej odległa, nie wiemy nawet, kiedy dokładnie to się pojawi. Ale potrzebujemy wiedzieć tu, teraz, dzisiaj, żeby móc zagłosować, nad czym konkretnie głosujemy. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa, Pani Naczelnik, tak? Bardzo proszę. Coś? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, oddam głos Panu Jackowi Sztańkę, który odpowiada za te elementy związane z parkowaniem i systemem transportowym. Dzień dobry Państwu. Chciałem rzeczywiście pokazać Państwu tutaj niektóre rysunki i fragmenty tekstu z obowiązującego od 2006 roku studium uwarunkowań. Już proszę mi dać chwileczkę. Nie widzę tutaj. Zamknij bieżącą kartę. Tu jeszcze też. Tu mam, tak. Tak. Mamy tutaj na ekranie w tej chwili rysunek numer 19 z obowiązującego studium. Już chcę to powiększyć. Dobrze. Nie mam takiego. Tutaj został na czerwono obwiedziony teren dzielnicy. Jak wiadomo,
obowiązujące studium podzieliło obszar Warszawy na 3 strefy, właściwie 5 stref, bo w strefie pierwszej są podstrefy A, B i C, zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkingowej, różniące się podejściem do spraw związanych z parkowaniem między innymi w tych obszarach miasta. W strefie pierwszej, strefie śródmiejskiej, do której zalicza się część Woli pomiędzy Jana Pawła a Okopową towarową. To jest tutaj ta podstrefa 1B. Obowiązuje priorytet komunikacji, bo generalnie one się różnią podejściem do roli samochodu i komunikacji publicznej, komunikacji zbiorowej w transporcie na terenie tych obszarów, więc tutaj bezwzględnie obowiązuje priorytet komunikacji zbiorowej i w strefie 1C podobnie. Natomiast w strefie drugiej już jest większa równowaga, czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nadal będziemy preferować rolę komunikacji zbiorowej, ale również jest większa swoboda korzystania z samochodu osobowego. No jak wiadomo, wskaźnik motoryzacji w tej chwili w Warszawie jest jednym z większych w Europie, jest na poziomie około 600 samochodów na 1000 mieszkańców. W Berlinie chociażby jest, tak jak tutaj podpowiada pani Barszewska, mniejszy. Także my po prostu nie dogonimy potrzeb, budując szersze drogi, co nie jest chyba priorytetem w mieście, budując coraz więcej parkingów. Po prostu musimy wpływać na potrzeby w inny sposób. Na czym miała polegać zmiana? Teraz przejdę może do tabelki, która jest w obowiązującym studium. Ja miałem taki inny ten. Tak, to Państwo dostaliście, bo myśmy dosłali te materiały. Tutaj widać, jak wyglądają wskaźniki. Tabela ma charakter ogólny. Studium zakładało, że po jego uchwaleniu nastąpi uszczegółowienie tych wskaźników. I taka próba już, o czym była mowa, nastąpiła w roku 2009. Zostało wydane rozporządzenie, to znaczy projekt. Miało tylko formę projektu z przyczyn formalnych. Nie udało się tego wprowadzić rozporządzeniem prezydenta, które... Zarządzeniem. Tak, dobrze, zarządzeniem. W każdym bądź razie w innej formie niż przez uchwałę Rady, prawda? W każdym bądź razie to zostało zalecone przez wtedy prezydenta Wojciechowicza do stosowania przy sporządzaniu miejscowych planów i przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Ja również to mam, gdyby Państwo chcieli spojrzeć na to, to również mogę to wyświetlić. Niemniej w obowiązującym studium jest ta tabela, którą tutaj widzicie Państwo. Jak widać, jak chodzi o mieszkańców, bo rozumiem, że głos Pana tutaj dotyczy głównie potrzeb mieszkańców, czyli wskaźniki dotyczące budownictwa mieszkaniowego są tutaj istotne i najbardziej interesujące. Więc już w obowiązującym dokumencie od 2006 roku obowiązują w strefie 1A i 1B, czyli w części również dzielnicy Wola, wskaźniki maksymalne. Prawda? To nie jest tak, że my się z tym nie zgadzamy, bo to jest obecnie obowiązujący wskaźnik. Nie chcemy po prostu, musimy wpływać na potrzeby, kształtując odpowiednio politykę transportową, kształtując odpowiednio wskaźniki. Jest to jedno z narzędzi wpływania na zachowania komunikacyjne, transportowe w mieście. W podstrefie 1C to jest jedno miejsce na jedno mieszkanie, a w strefie drugiej również część Woli. Tu już mamy do czynienia z wskaźnikiem
jedno miejsce na jedno mieszkanie, ale z tym właśnie jeszcze dodatkiem, że nie mniej niż jedno miejsce na 60 metrów kwadratowych powierzchni, czyli może być w efekcie po wyliczeniu struktury, uwzględnieniu struktury mieszkań może być więcej. Natomiast w strefie trzeciej, która jest strefą przedmieść, mamy już zupełną swobodę i tam mamy minimum jedno miejsce, również z tym dopiskiem, że nie mniej jednak niż jedno miejsce na 60 metrów. Teraz ten projekt, o którym Państwu wspomniałem, który był bazą do tej zmiany, którą chcieliśmy wprowadzić, wyglądał następująco. W projekcie, jak chodzi o budownictwo mieszkaniowe, wyglądało to podobnie jak w obowiązującej tabeli numer 24 w studium. Jest to wskaźnik maksymalny w podstrefie 1a i 1b. W podstrefie 1c było widełki pomiędzy 1 a 1,25 i w drugiej i trzeciej minimum 1,25 i 1,5. To spotkało się z wieloma uwagami, z krytyką, zresztą głosy były bardzo różne, niejednokrotnie wzajemnie się wykluczające. W związku z tym w efekcie, po jeszcze jakichś kolejnych zmianach w drugim wyłożeniu, no doszliśmy do wniosku, że może lepiej to zostawić, ponieważ no, pojawiły się tutaj okoliczności nowe. Po pierwsze jest to projekt już stary, bo oparty został o opracowanie, które na zlecenie miasta zostało zrobione tuż po studium, czyli w 2007-2008 roku, więc to jest już opracowanie sprzed 10 lat. Warto to wszystko odświeżyć. Nie ma co tego kontynuować, tym bardziej, że rzeczywiście stoimy w obliczu krytykowanej i kontestowanej, nieprzecznej, być może kontrowersyjnej, ale również wydającej się już koniecznością uchwały w sprawie warszawskiej polityki mobilności. Stoimy tutaj w przededniu podjęcia prac nad planem systemu transportowego, które będzie w ogóle taką podstawą merytoryczną do prac nad nowym studium, do których to chcemy przystąpić niezwłocznie po zamknięciu prac nad drugim etapem. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że zostańmy przy tabeli numer 24, która jest ujęciem bardziej ogólnym. Niektórych zadawala. Mieliśmy wnioski inwestorów, którzy wręcz domagali się pozostawienia tej tabeli i postanowiliśmy pracę nad zmianą wskaźników przerwać, poczekać na wyniki analiz, o których wspominała pani naczelnik. Dziękuję bardzo. Teraz do głosu zgłaszał się pan Jan Nowak, później pani Joanna Traszła-Ptaszyńska, Dariusz Puścian i Kamil Giemza. Szanowni Państwo, istotą tutaj naszej dyskusji jest sprawa tych wskaźników parkingowych. Dużo się mówi, a jednocześnie się ściemnia trochę na ten temat i wielu Państwa, tak myślę, że do końca nie wie, o co chodzi. W ogóle nie chodzi nam o to, że są wskaźniki nie mniej niż. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli inwestor buduje budynek mieszkalny, to musi minimum wybudować tyle garaży, tyle miejsc postojowych dla tych mieszkań. Przeważnie to jest jeden garaż na jedno mieszkanie, w zależności to ma. Ale nikogo nas nie oburza i w zasadzie nikt nie dyskutuje z potrzebą takich wskaźników, że jeżeli chce budować budynek mieszkalny, to tyle miejsc tych podziemnych, garażowych musi wybudować. Ale szanowni Państwo, wielu z nas dowiedziało się dopiero na komisji, że istnieją również inne wskaźniki, które mówią
więcej niż, czyli wyobraźcie sobie Państwo, że inwestor mówi, ja pobuduję tyle i tyle miejsc parkingowych, tyle muszę, ale ja mogę więcej. Nie, nie może Pan więcej. A z czego to wynika? Dlaczego nie może inwestor, który chce, pobudować miejsc parkingowych? Przecież mało ich. My mówimy i Państwo skierowali w kierunku, łącznie z Panem Puścianem, w kierunku mieszkań, w kierunku mieszkańców. Nieprawda, Szanowni Państwo, bo zwłaszcza w dzielnicach Woli, bliskich Śródmieściu, problem jest w tym względzie z biurowcami, Szanowni Państwo. Otóż biurowiec również nie może mieć więcej miejsc parkingowych niż. I okazuje się, że biurowiec, z którym pracują setki pracowników, nie może wybudować dla nich garaży podziemnych może tylko tyle, żeby ci pracownicy nie przyjeżdżali samochodami, ale oni dalej przyjeżdżają. I paraliżem są dla okolicznych mieszkańców. Trzeba zapytać, a jaki to sposób biurowiec, do którego przyjeżdża codziennie rano kilkaset samochodów i mimo państwa woli, co byście Państwo nie rozumieli, oni nie chcą tymi rowerami jeżdżać, bo oni są w Warszawie, a nie w Hanoi, Szanowni Państwo. Tu ktoś chce cały czas budować Hanoi. Proszę Państwa, i oni przyjeżdżają i okoliczni mieszkańcy życia nie mają w tym momencie, a Państwo mówicie, że to tylko od mieszkania, od tego, tak cały czas ta dyskusja zbacza i tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że funkcjonują skandaliczne wskaźniki, żeby ograniczyć ruch samochodów w mieście, wskaźniki co do tego, że inwestorzy, którzy budują nowe biurowce, również miejsca handlowe, w tym co Pan pokazywał, utkwiło mi na 1000 metrów powierzchni, taki sklep nie może mieć więcej niż 10 miejsc postojowych pod sklepem, pod dosyć dużym sklepem. A gdyby on chciał wybudować tam garaż i mógłby mieć 20, nie może według ograniczeń przedstawionych przez państwa. Oczywiście Państwo, mówimy o ograniczeniach odgórnych, nie więcej niż, tylko to nas dotyczy, nie więcej niż w tych wskaźnikach. Z czym to się wiąże? Z tym się wiąże, że w mieście nie ma koncepcji o tym, żeby budować garaże podziemne, żeby wręcz umożliwiać w mieście, w śródmieściu zaparkowanie samochodów. My nie jesteśmy Wiedniem, gdzie w środku miasta buduje się bez przerwy nowe parkingi podziemne, tak żeby rozwiązać problem parkowania samochodów. My zmierzamy do Hanoi i z tym się burzę. A co do obłudy pana Puściana, bo on mi imputował nieszczerość. Więc szanowny panie Cynis, tak, szanowny panie, pan jest tutaj od co najmniej 11 lat rządzi w tym mieście i pan wyraża zdziwienie, pan się oburza, pan mówi tak być nie może, są kontrowersje i tak dalej. A dlaczego pan, mając przełożenie ze swoim ugrupowaniem na władze miejskie i tak dalej, przecież to wy rządzicie w tym mieście, nic przez te 11 lat w tym zakresie żeście nie zrobili, żeby to rozwiązać. A pan dzisiaj mówi, że pan jest nawet przeciwko temu. Przeciwko czemu? Przeciwko tego, co żeście tyle lat tutaj tolerowali i właśnie wprowadzili koncepcję, żeby w tym mieście nie jeździć samochodami. Ludzie będą jeździć, jeżdżą i będą jeździć autami. Tylko jest koszmar. Sam pan dzisiaj, pan z Urzędu Miasta, z Biura Architektury dziś powiedział, chodzi o ograniczenie ruchu i parkowania w mieście. Dokładnie, cytuję pana, jeżeli się zgadzamy, słowa. A mnie nie chodzi o to, żeby pan ograniczał. Mnie chodzi o to, żeby pan ułatwiał ludziom, żeby budowano właśnie lewoskręty, ułatwiano sprawę, a nie zwężano tak jak obozową. Zobaczymy radość i szczęście mieszkańców Koła, kiedy obozowa zostanie zwężona, gdzie koncepcje idą w kierunku, kiedy na jezdni buduje się pas dla ścieżki rowerowej, a zwęża się tą drogę. Ciekawe, jaka to będzie i ścieżka, i jaki to będzie ruch
z Bemowa. Tego się nie da tak rozwiązać, żeby hamować, że tylko utrudnieniami ograniczycie państwo, że ludzie nie będą korzystali z samochodów. Korzystali, korzystają i będą korzystali. To jest właśnie moim zdaniem, różnie może państwo uważacie, że wasza metoda jest światła, ale ja uważam, że wasza metoda to jest droga do Hanoi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Jacek Sztańka udzieli odpowiedzi, potem pani Joanna Traszła-Ptaszyńska, później pan Dariusz Puścian, potem Kamil Giemza. Halo? Może jednak odniosę się do tego, co pan powiedział. Po pierwsze, nie rozumiem tej kontrowersji i antagonizmu rower, samochód i Hanoi. Słyszę, nie mam nic przeciwko rowerowi, ale nie po to budujemy sprawną komunikację, przede wszystkim szynową, tramwajową, pociągi SKM, autobusową, żeby do centrum miasta jeździć samochodem. To nie jest trend światowy, to nie jest trend europejski, proszę pana. No dajmy spokój. Jest jeszcze coś takiego, tak. Proszę pana, też, proszę pana, ale proszę o spokój. W Londynie jest płatny wjazd do centrum w obszarze mniej więcej podobnym do obszaru zawartego w granicach obwodnicy śródmiejskiej, czyli tutaj na Woli to jest Okopowa, wszystko w kierunku centrum. Za to się po prostu płaci. Poziom opłat jest 50 zł, mniej więcej to jest ponad 11 funtów Nie, no to jest ta sama sprawa. Po prostu trzeba chronić zdrowie, życie. Mamy najlepszy przykład z ostatniej zimy, wiosny, kiedy mieliśmy bez przerwy meldunki o stężeniu pyłów. Między innymi ruch komunikacyjny jest powodem tego zanieczyszczenia. No wie pan, tu 15, tam 15 i się uzbiera. Więc wie pan, mamy, poza tym jak weźmiemy pod uwagę, nie porównujmy się do Hanoi, nie porównujmy się do Azji. Poza tym tak, no więc porównujmy się do Londynu, porównujmy się do Dublina. Ale proszę o spokój, dajmy się wypowiedzieć. Poza tym mamy, o czym państwo doskonale powinniście wiedzieć, że mamy uchwalone dokumenty, mamy studium obowiązujące, gdzie te zasady zostały przyjęte, czy się komu to podoba, czy nie. Mamy również w 2009 roku uchwaloną strategię rozwoju systemu transportowego, gdzie te zasady zostały sformułowane, no więc idziemy w tym kierunku. No nie możemy wepchnąć wszystkich samochodów do centrum, zachęcać w ten sposób, dozwalając ludziom wjeżdżać samochodami prywatnymi do centrum, zapychać śródmieście ruchem samochodowym. To jest sprawa ochrony centrum śródmieścia przed ruchem samochodowym. Po to budujemy komunikację zbiorową, żeby można było tam poruszać się w sposób normalny. No, co będzie, jeżeli... A poza tym, proszę państwa, no, wcale inwestorzy, o których pan mówi, nie garną się do tego, żeby budować garaże, szczególnie w centrum. Trzeba wpływać na zachowania ludzkie, trzeba wpływać na zachowanie komunikacyjne i po to mamy duże nasycenie komunikacją, żeby korzystać z tej komunikacji zbiorowej, korzystać z tramwaju, autobusu, metra. Ostatecznie po to te systemy rozbudowujemy. Proszę bardzo, w strefie przedmieść, w strefie drugiej możemy sobie używać samochodu do Woli. Tam jest połączenia komunikacją zbiorową są gorsze. W związku z tym mamy większą swobodę, wręcz nieskrępowaną z korzystania z samochodu, ale te ograniczenia, te wskaźniki maksymalne mają dotyczyć i dotyczą zresztą centrum Warszawy, dotyczą śródmieścia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Joanna Traszła-Ptaszyńska, później pan radny Dariusz Puścian, potem Kamil Giemza, potem Jarosław Lewandowski. Ja niestety z przykrością muszę przekazać prowadzenie sesji pani wiceprzewodniczącej Ewie Widence. Niestety z przykrością chciałam zauważyć, że między nami jest totalny brak zrozumienia tematu. Mam takie pytanie do pana, czy pan mieszka w Warszawie? Tak, pan mieszka w Warszawie. To pan na pewno wie, że mieszkańcy Warszawy korków w Warszawie nie tworzą.
swoimi samochodami. I chciałam tu panu to udowodnić, żeby pan zwrócił uwagę, co dzieje się w Warszawie w weekendy, kiedy nie ma takiego natłoku dojazdu do Warszawy osób, które w tej Warszawie pracują bądź są tymczasowo. Mieszkańcy podczas weekendów robią w Warszawie zakupy, jeżdżą do rodziny, która mieszka w Warszawie i jeżdżą do znajomych, a w Śródmieściu są puste miejsca parkingowe i nie jest z tym problem i parkowanie w Śródmieściu nie jest płatne. Także chciałam powiedzieć, że my tutaj nie rozmawiamy o wjeździe do centrum samochodów, tak jak pan tutaj w ogóle zbija nas w innym kierunku, zarzucając, że my chcemy wprowadzić do centrum tłok samochodowy. My nie o tym mówimy. My chcemy, żeby każdy mieszkaniec Warszawy mógł kupić tyle miejsc garażowych w nowym budownictwie u dewelopera, na ile ma ochotę, czyli minimum jedno, zgodnie z tak, jak jest z ustawą. Mało tego, to państwo, co się dzieje w tygodniu z miejscami postojowymi w osiedlach, na przykład w Śródmieściu, tam, gdzie nie ma garaży podziemnych, tak? Cały czas jest problem, że mieszkańcy, którzy mają samochody, na jedno mieszkanie, załóżmy jeden samochód, nie mają gdzie parkować. I rozwiązaniem byłoby, jeżeli by państwo skłonili na przykład dewelopera, żeby 10% miejsc garażowych, w garażach podziemnych na przykład przeznaczył na kupno dla sąsiednich budynków, których tych garaży nie mają, tak? I to by było rozwiązanie. I takie propozycje powinniście państwo na przykład uwzględniać. Natomiast jeżeli chodzi o wjazd do Warszawy, to absolutnie powinno być tak, nie powinno być tak, że na przykład rodzina z innego miasta wjeżdża do Warszawy 2 samochodami. Cały czas ten wjazd do Warszawy nie jest ograniczany. Nie ma garaży właśnie podziemnych, nie ma gdzie parkować, nie ma możliwości. Na całym zachodzie budowane są właśnie w centrach, nawet powiem panu w Monte Carlo, tam jest więcej garaży podziemnych niż po prostu w Warszawie, tak? A Monte Carlo jest tak małym miastem. Nie ma takiej możliwości budowania w Warszawie garaży podziemnych, a taki deweloper część tych garaży podziemnych mógłby udostępnić na przykład osobom, które przyjeżdżają i po prostu w tym momencie co robią? Parkują na Woli na przykład, w dalszych miejscach i żeby przesiąść się w komunikację miejską. Absolutnie, ma pan rację, rozwijajmy komunikację miejską, kupmy więcej autobusów. Dlaczego ja teraz słyszę, że te osoby, które dojeżdżają do Wilanowa na przykład kolejką spoza Warszawy, zastanawiają się, czy nie przyjeżdżać samochodem, ponieważ nie dostają się do 3. autobusu, tak? I to są problemy, bo nie ma teraz autobusów tak naprawdę, żeby to skomunikować. I tu jest problem, nie ma autobusów, nie ma tramwajów, trzeba kupić po prostu więcej, zapewnić ludziom ten dojazd do Warszawy i zrezygnują z samochodów i będzie tak jak w weekend. Nie będzie samochodów w Warszawie, a mieszkańcy będą mogli mieć po 2 samochody, a nie tylko jeden. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do głosu zgłaszał się radny Dariusz Puścia. Szanowni Państwo, ja już w tym poprzednim swoim wystąpieniu powiedziałem, że polityką mobilności nie bardzo chciałbym się wypowiadać na ten temat, ponieważ to jest naprawdę rzecz, która jest tak wieloaspektowa, tak złożona, tak skomplikowana, tak wiele elementów zawierająca w sobie, że na pewno sesja nie jest tym miejscem, w którym na ten temat można by dyskutować. To po pierwsze. Dlatego ja w kwestii polityki mobilności, podkreślam jeszcze raz, nie chciałbym się wypowiadać. Co do tego, o czym mówił pan Jacek, pozwoli pan, że tak będę mówił, ja mam na imię Darek. To, o czym pan Jacek wspominał, to jest część racji, ale część
nie jest racji. To znaczy nie zgadzam się z takim spojrzeniem. Chciałem zakończyć takim stwierdzeniem, ale powiem je na początku może. Ludziom, którzy chcą ograniczać ruch samochodowy w taki sposób, w jaki państwo proponują, to zalecałbym kupić ciasne buty i oduczyć się chodzenia. Bo to jest ten sam po prostu sposób myślenia. Czyli stworzenie komuś dyskomfortu, myśląc o tym, że ten dyskomfort spowoduje, że ktoś czegoś nie będzie robił. No zapewniam Państwa, że tak nie jest. A jeżeli troszkę Państwo by zadali sobie trudu i porozmawiali może z mieszkańcami, może troszeczkę psychologii, to by się Państwo przekonali, że wręcz przeciwnie. Wiele rzeczy, które człowiek tworzy, żeby drugiemu człowiekowi uniemożliwić, powodują przekorę zwykłą ludzką i tworzą właśnie takie mechanizmy, które są ważne, przeciwstawne tym, jakie są zamiary, jakie tworzyć. Co do inwestorów. Inwestor zawsze będzie miał na uwadze to, żeby to, co robi, było dla niego opłacalne. Nie bardzo widzę sens i celowość ograniczenia budowy garaży przez inwestorów. Cały czas mówimy o tym, o czym wspomniała i to mocno podkreślałem też w pierwszym swoim wystąpieniu i o czym wspomniała koleżanka Joanna Tracz-Łaptaszyńska, mianowicie my się zajmujemy mieszkańcami w tej chwili. Nie mówimy o polityce mobilności, nie mówimy o różnych rozwiązaniach komunikacyjnych z tym związanych. I ja mam w związku z tym bardzo prostą taką refleksję. W tej tabeli, która do tej pory obowiązuje, w strefie 1A i 1B, w strefie pierwszej, jest zapis taki: jedno miejsce na jedno mieszkanie i ktoś dopisał bardzo czujnie i bardzo, że tak powiem, przepraszam, złośliwie powiem rozsądnie, lub mniej. A co to znaczy lub mniej? Bo lub mniej to ja rozumiem, że może tam być 0. To samo dotyczy strefy 1B, czy podstrefy, przepraszam. Jedno miejsce na jedno mieszkanie lub mniej. Na jakiej podstawie, skoro państwo robią w tej chwili analizy i na jakiej podstawie w ogóle takie sformułowania były użyte w 2006 czy 2009 roku? Nie pamiętam, kiedy zostało to opracowane. To jest jedna rzecz. Dalej już mamy dobrze, bo w podstrefie 1C mamy jedno miejsce na jedno mieszkanie. I okej, nie ma dopisku lub mniej. Jakbyśmy popatrzyli nie na tabelki, tylko na mapę Warszawy, to nie jest tak, że kończy się strefa B i zaczyna się strefa C i jest mniej mieszkań, mniej mieszkańców, mniej biur i nie wiadomo jeszcze czego mniej. To tak nie jest. Tak można sobie zaznaczyć na mapie, ale rzeczywistość jest inna. Na mapie oczywiście próbujemy jakoś syntetycznie ująć ten problem, żeby to jakoś, że tak powiem, ten temat uporządkować. Więc ja myślę, że tutaj, żeby się właśnie nie rozgadywać, polityka mobilności, mówię, nie tutaj, moim zdaniem, nie teraz i nie tutaj jest miejsce. Mam do niej stosunek krytyczny poprzez pewne założenia, które tam są przyjęte i one są moim zdaniem założeniami bardzo błędnymi, bardzo powodującymi bardzo duży dyskomfort dla mieszkańców, a nie rozwiązujący problemów. To tyle na temat polityki mobilności. Jeżeli chodzi o parkingi,
Moim zdaniem dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli analizy, to dopiero wtedy można będzie się zastanawiać nad wskaźnikami parkingowymi i nad tymi wszystkimi rzeczami, o których rozmawiamy. Ja jestem tylko ciekawy jednego. Jak Państwo podchodzą i czy w ogóle Państwo uwzględniają taki element, przepraszam za to określenie, tych mieszkańców, którzy nie są właścicielami, inaczej. Olbrzymia część na przykład na Muranowie mieszkań są mieszkaniami wynajmowanymi. I ponieważ problem polega na tym, że ci ludzie, którzy są ludnością, znaczy, którzy wynajmują te mieszkania, niekoniecznie się integrują z nami. Niekoniecznie chcą po prostu przyjąć zwyczaje takie, jakie obowiązują w Warszawie. Tak jak powiedziałem, wychodząc z mieszkania, patrząc na ulicę Glinianą, mniej więcej 1/3 samochodów ma obce rejestracje. I tu jest problem, jak zrobić, żeby ci ludzie, ci mieszkańcy, nasi mieszkańcy, warszawiacy, ci, którzy płacą podatki, ci, którzy na co dzień tu są, którzy tu mieszkają, którzy stanowią naprawdę tę społeczność lokalną, nie ponosili kosztów związanych z tym, że ktoś przyjeżdża i jemu nie zależy na wielu rzeczach, ponieważ on jest nie do końca, że tak powiem, zintegrowany z lokalną społecznością. I ja jestem ciekawy, czy Państwo w tych wszystkich swoich analizach uwzględniają ten aspekt sprawy i w jaki sposób. Generalnie kończąc już tę swoją myśl, tak jak powiedziałem, myślę, że zdecydowanie wszyscy tutaj, jak siedzimy, jesteśmy jednego zdania. Tu akurat myślę, że demokracja nie będzie nam przeszkadzała i interpretacja tej demokracji w tym, że chcielibyśmy, żeby mieszkańcy po prostu Warszawy i Woli mieli gdzie zaparkować swoje samochody i mogli się nimi swobodnie poruszać i przemieszczać w mieście, w którym mieszkają i tyle. To jest pierwszy taki wniosek. Drugi, po raz któryś z rzędu powtórzę, myślę, że to nie czas i nie miejsce na rozmowę o polityce mobilności. Uważam, że żadna z grup korzystających z infrastruktury miejskiej nie powinna być preferowana. Powinna się oczywiście poruszać, jak rowerzyści mają swoje ścieżki i swoje, że tak powiem, obowiązujące przepisy, to wiadome, ale to samo dotyczy też kierowców i żadna z tych grup nie powinna czuć się przez drugą, za przeproszeniem, szykanowana czy upośledzona. I w polityce tej mobilności te wszystkie elementy uwzględnione powinny być i komunikacji miejskiej, i car sharing, i rowery, i samochody, i metro, i wszystkie inne rzeczy. Natomiast jeszcze ostatnia taka refleksja dotycząca deweloperów, budowy garaży i to, co Państwo proponują, na co zwróciła też uwagę koleżanka Joanna, czyli 10 miejsc na sklepy, które mają możliwość 1000 osób robiących zakupy. Proszę Państwa, o ile tak zrozumiałem, proszę Państwa, 1000 metrów, przepraszam, kwadratowych. Proszę Państwa, no tylko, przepraszam, ale się uśmieję, bo wystarczy popatrzeć na tych, którzy robią naprawdę duże biznesy i którzy wiedzą o tym, jak trzeba traktować ten biznes, czyli po prostu na sklepy wielkoformatowe i na powierzchnię ich parkingów. I wiedzą najprostszą rzecz,
żaden klient, jak nie byłoby parkingu, nie przyszedłby do Carrefoura, Auchan'a czy innego sklepu, bo by nie wziął niczego na plecy i nie zaniósł do mieszkania. I w związku z tym, jeżeli mamy też popierać nasz lokalny handel, to też powinniśmy zadbać o to, żeby na przykład tak jak jest pasaż muranowski i istnieje tam możliwość, załóżmy, zrobienia jakichś parkingów, żeby to umożliwić, a nie przeszkadzać. No i tutaj to lekarskie primum non nocere aż się prosi po prostu. I ja mam taki apel na końcu do Państwa, żeby Państwo nie stawiali się w roli właśnie takich przeszkadzaczy i najmądrzejszych i uszczęśliwiaczy warszawiaków, bo my żeśmy to przerabiali już kilkadziesiąt lat i temu. I widzę, że niestety w niektórych aspektach i w niektórych pomysłach to wraca, że niektórzy chcą wiedzieć lepiej niż ludzie, niż mieszkańcy i tak dalej. I ja apeluję, żeby z tym swoim myśleniem jednak tak troszkę więcej zreflektować się, zastanowić, porozmawiać może jednak z mieszkańcami w sposób taki, który rzeczywiście no, może wpłynie na te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pani naczelnik, tak? Chcę odpowiedzieć. Tak, bardzo proszę. Ja tylko chciałam przypomnieć, dlaczego my tu jesteśmy. My nie rozmawiamy dzisiaj o wskaźnikach, o tym, jakie one powinny być, tylko o tym rozmawiamy, że chcemy sprawę wskaźników odłożyć do kolejnej edycji studium. I w momencie, kiedy miasto przystąpi do tej edycji studium, będzie pora na dyskusję na temat tego, jakie te wskaźniki powinny być. Dzisiaj powinniśmy głosować, mówię to do Państwa radnych, nad tym, czy my możemy, czy dają nam Państwo prawo wyłączyć ten element z tej procedury, która umożliwi nam zakończenie drugiego etapu zmian. Mamy jeszcze 15 różnych elementów do uchwalenia w różnych dzielnicach i przełożyć sprawę wskaźników do nowego studium. Natomiast w tej chwili my już, odnosząc się do tego, co powiedział pan przewodniczący, my już nie możemy weryfikować istniejącej tabeli w studium, bo nie pozwala nam na to uchwała o przystąpieniu do zmian, ponieważ ta uchwała nie była ani wyłożone te propozycje, ani no, nie były procedowane, więc już w tej chwili my nie możemy tego cofnąć, bo musielibyśmy w ogóle zakończyć procedurę tych zmian bez uchwalenia tych kolejnych 15. A tu chodzi o to, żeby zakończyć to, co było rozpoczęte, ten drugi etap. Ponieważ problem wskaźników parkingowych był no, dosyć kontrowersyjny, dlatego tylko z tego powodu przyszliśmy do Państwa z prośbą o to, czy możemy odłożyć to do nowej procedury, nowego dokumentu, nowego studium. Wszystkie dzielnice praktycznie wypowiedziały się pozytywnie. To jest Państwa dzielnica jest jedną już z tych ostatnich, na których wnioski czekamy i decyzje. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Kamil Giemza. Szanowni Państwo, ja już krótko postaram się. No, nie ulega wątpliwości, że jednym z dużych na pewno, jeżeli nie największych właśnie problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Woli, Warszawy, ale Woli szczególnie, to jest właśnie problem parkowania. Stąd ta cała dyskusja, wskaźniki parkowania są niewątpliwie bardzo mocno związane z możliwościami parkowania, stąd ta dyskusja poszła troszkę w innym kierunku, niemniej jednak jest to bardzo ważny
ważny element. Wspomniane było rzeczywiście, że w Warszawie mamy około 1 300 000 samochodów zarejestrowanych. Nie ma statystyki odnośnie tego, ile samochodów jest zarejestrowanych w innych gminach województwa, gdzie na przykład składka OC jest dużo niższa, a te samochody są używane przez mieszkańców Warszawy. To takiej liczby nie mamy, możemy tutaj zgadywać. A oprócz tego rzeczywiście, i to też padło, 1 000 000 samochodów przekracza granicę Warszawy każdego dnia. Czyli też nie wiemy, czy to jest 500 000 wjeżdżających, czy 600 000 wjeżdżających. To też jest pewnego rodzaju wyzwanie. My też na Woli podchodzimy do tego problemu w sposób szczególny, ponieważ to nie my wjeżdżamy do centrum, tylko my tu mieszkamy. My mieszkamy w tym miejscu i tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, większość z nas, zależnie od tego, czy ja akurat mieszkam na Mirowie, wiem, jaki jest kłopot z parkowaniem, wiem, jak sąsiedzi, jakie mają problemy z parkowaniem, wiem, ile muszą spędzić czasu każdego dnia marnując, stojąc, krążąc dookoła, szukając miejsca parkingowego, więc ograniczanie tego jakby w dalszym stopniu nie jest dobrym kierunkiem. To też na to zwrócił uwagę pan przewodniczący Jan Nowak. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź przychodzi. Odpowiedzią jest to, że miasto zaczyna budować parkingi podziemne i, szanowni państwo, pierwszy parking podziemny zbudowany przez miasto dla mieszkańców będzie właśnie na Woli, na ulicy Chłodnej, czyli na Mirowie, gdzie ten problem jest wyjątkowo dotkliwy dla mieszkańców. Idąc dalej, rzeczywiście te wskaźniki budzą kontrowersje. Tutaj też padały różne ciekawe propozycje warte rozważenia, właśnie jak jakaś pula miejsc, na przykład 10% miejsc dla mieszkańców, ale być może to jest nowy pomysł, może warto to rozważyć. Na przykład nałożenie takiego obowiązku na inwestora, jeżeli buduje budynek o powierzchni biurowej, czyli dla pracowników, nie dla mieszkańców, żeby na przykład w swojej powierzchni garażowej przeznaczył jakiś procent tejże powierzchni na miejski system parkowania. Czyli żeby te miejsca nie były nie tylko dla pracowników, bo to rzeczywiście wchodzimy, tu możemy się spierać, tak? Czy pracownicy powinni przyjeżdżać na przykład właśnie spod Warszawy do centrum na Wolę samochodem i zaparkować w miejscu garażowym, bo jest przewidziane, ale być może włączyć jakąś pulę miejsc w miejski system i w tym momencie, jeżeli ktoś przyjeżdża na przykład na rozmowę kwalifikacyjną z daleka samochodem, bo akurat nie ma lepszego połączenia tak do Warszawy, to niech przyjedzie na godzinę, zapłaci kilka złotych za to miejsce, a potem pojedzie w jakimkolwiek ma ochotę kierunku. Być może to jest jakieś rozwiązanie. Niezależnie od tego, już kończąc tą wypowiedź, my jako Klub Radnych Platformy Obywatelskiej na Woli pochylimy się nad tym problemem parkowania, bo uważamy, że każda dzielnica ma swoje specyficzne problemy, z czego też z parkowaniem, tak? I postaramy się przygotować takie rozwiązania, które będą możliwie najlepsze i oczywiście tutaj zapraszamy absolutnie wszystkich Państwa na tej sali, wszystkich mieszkańców, wszystkich innych, którzy chcą wnieść jakiś cenny wkład w rozwiązanie problemu parkowania na Woli. Na razie już zaczęliśmy poprawiać tę sytuację, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Liczę na współpracę w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Następny w kolejności zgłaszał się pan radny Jarosław Lewandowski. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja chciałem podać 3 przykłady, które mogłyby jakby uplastycznić absurdalność i bezsensowność propozycji, które Państwo nam przedstawiliście. Bez względu na to, czy te przepisy są zastane, obowiązują od roku 2006, czy chcemy je dalej utrzymywać. 3 konkretne przykłady, bo myślę, że takie konkretne przykłady z życia wzięte są najlepsze, żeby jakby zobrazować, z jakim absurdem, z jakim niebezpieczeństwem dla życia wręcz publicznego mamy do czynienia. Podam przykład nie z naszej dzielnicy, ale wydaje mi się dość dobry. Ulica Wspólna. Ulica jednokierunkowa w Śródmieściu, w której nagle ktoś wpadł na pomysł, prawdopodobnie na podstawie właśnie państwa dywagacji, żeby zrobić znienacka ścieżkę rowerową w przeciwnym kierunku niż jest ruch samochodów. I w pewnym momencie jest tak, że jest narysowane na pomarańczowo kawałki ścieżki rowerowej, na których parkują samochody, po czym nie ma nic i ja jadę sobie zgodnie z przepisami wspólną i nagle naprzeciwko mnie
przeciwnym kierunku do ruchu samochodów od lat, wypada na mnie 5-6 grzejących na pełnym gazie rowerów. Oni jadą niby ścieżką rowerową, która w tym miejscu nie jest narysowana, bo jakiś mędrzec wpadł na pomysł, żeby wąską ulicę, gdzie po obu stronach i tak parkują samochody, jeszcze dodatkowo zawężyć ścieżką rowerową. Pan mówi o bezpieczeństwie w ruchu. To właśnie jest olbrzymie zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. I w dużej mierze nie tych, co jadą samochodem, bo w kolizji z samochodem, z rowerem każdy samochód się obroni, ale właśnie ci jadący pod prąd dla samochodów rowerzyści będą bez szans. Drugi przykład, tu chciałem nawiązać do tego, co powiedział pan przewodniczący Jan Nowak. Miejsca parkingowe przy biurowcach. Do biurowców nie tylko przyjeżdżają pracownicy, przyjeżdża też masa interesantów. I tych interesantów przyjeżdżających załatwiać sprawy biurowe nie oduczymy przyjeżdżać samochodami. W takim biurowcu poza miejscami parkingowymi dla jego pracowników powinna być pula miejsc parkingowych, czyli dużo więcej miejsc w stosunku do ludzi tam pracujących, żeby 10-20% powierzchni miejsc było zarezerwowanych dla interesantów, którzy przyjeżdżają w ciągu dnia, kiedy te inne miejsca parkingowe są zajęte przez pracowników. Dla nich powinna być dodatkowa pula, a państwo chce się zabronić pobudowanie tych miejsc. I trzeci przykład związany już z naszą dzielnicą Zwolą. Ostatnio miałem przyjemność, a właściwie nieprzyjemność, pojechać na duże zakupy do Lidla na Wolską. Proszę państwa, robiłem 3 rundy. Nie zaparkowałem pod tym marketem, bo wszystkie miejsca były zajęte ludźmi z okolicznej budowy. Tam są budowane duże 3-punktowce. W tej chwili, jak jeszcze tam nie mieszkają mieszkańcy, te miejsca już są zajęte przez pracowników. Nie ma szans zaparkować pod sklepem. Ja tam nie jechałem dlatego, że mam fanaberię, nie chcę podejść sobie do sklepu po 2-3 bułeczki. Chciałem zrobić naprawdę duże zakupy. Potrzebowałem w to miejsce przejechać samochodem. I nie ma opcji zaparkować na dość dużym parkingu Lidla na ulicy Wolskiej. Dlaczego? Dlatego, bo na tej ulicy nie ma w ogóle miejsc parkingowych. Myślę, że takie uplastycznienie powinno państwu dać trochę do myślenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Michał Pruszyński. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Przyznam, że nie miałem zamiaru zabierać głosu w tej dyskusji, ale odnoszę wrażenie, że Państwo, tutaj zwracam się do Pani Naczelnik i do Pana, no nie za bardzo jakby rozumiecie istotę, tak, tej dyskusji, odnoszę takie wrażenie, ponieważ no w którymś momencie tak naprawdę w moim przekonaniu Pan powiedział, co jest realnym celem, tak, czyli realnym celem jest wyeliminowanie tak naprawdę samochodu z Warszawy. No powiem tak, no tego typu działania wiążą się z uprzykrzaniem życia mieszkańcom, zarówno naszej dzielnicy, jak i miasta. No a musimy tutaj sobie postawić pytanie, co jest naszym priorytetem. Naszym priorytetem jest to, żeby ułatwiać życie mieszkańcom. Nikt tu nie wypowiada wojny rowerzystom. Chociażby, tak, no bo ta dyskusja, w tej dyskusji również ten wątek się pojawił. Natomiast no, powinniśmy robić wszystko, żeby mieszkańcy mieli ułatwienia. Ja powiem tak, ja zdaję sobie sprawę, nad czym my dzisiaj procedujemy. Zdaję sobie sprawę, że Państwo tutaj nawołujecie do tego, żeby po prostu tą dyskusję na temat tych wskaźników odłożyć co do tego, jaki ostateczny kształt to przybierze, ale no, ja jednak chciałbym wiedzieć, jak kierunkowo Państwo będziecie ten temat rozwiązywali, co jest dla Was priorytetem, tak? Czy no, będziecie dążyli do tego, żeby maksymalnie utrudnić parkowanie, a co za tym idzie, no, możliwość korzystania tak za mieszkańcom Woli, mieszkańcom Warszawy, czy nie, w którą stronę tak naprawdę docelowo mają te działania prowadzić, bo tego tak naprawdę do tej pory nie wiemy i to nie padło, a warto zwrócić uwagę, że no, tak naprawdę przy wyeliminowaniu ruchu samochodowego z Warszawy, czy przy jego ograniczeniu, no, są skuteczniejsze metody, aniżeli takie sztuczne, mechaniczne narzucanie pewnego no, kagańca, tak, w realnym funkcjonowaniu mieszkańcom stolicy, tylko chociażby wielkie inwestycje, tak, no, chociażby kwestia obwodnicy na pewno byłaby tutaj pomocna, dlatego że bardzo dużo samochodów i bardzo duże zagęszczenie tego ruchu samochodowego wynika po prostu stąd, że wiele osób po prostu przejeżdża przez Warszawę, więc zamiast kierować działania przeciwko
mieszkańcom Woli, mieszkańcom Warszawy, w czym myślę, że jesteśmy tutaj faktycznie zgodni i ja podzielam zarówno zdanie pana przewodniczącego Nowaka, pana radnego Puściana, bo naprawdę powinniśmy się zastanowić, po co tutaj jako czy radni, czy urzędnicy jesteśmy, co jest naszym celem i jakie działania powinniśmy w tych sprawach podejmować, a odnoszę wrażenie, no, że państwa jednak jakaś taka generalna filozofia zdecydowanie rozjeżdża się z interesem i komfortem mieszkańców naszej dzielnicy czy naszego miasta. Dziękuję. Proszę, pan radny Jan Nowak. Szanowni Państwo, rzecz pierwsza, przewodniczący Kamil Giemza przedstawił koncepcję, to jest radość wielka nasza, że oto Platforma obwieściła, że będzie budowała garaż podziemny na ulicy Chłodnej. Ale ja mam teraz pytanie o cel i zasadność istnienia biura mobilności. Bo po prostu biuro mobilności to jest całe biuro, to jest grupa urzędników, która bierze niewąskie pieniądze i tutaj właśnie po to, że przez lata ukuła teorię, że broń Boże żaden garaż podziemny, w ogóle żaden garaż. I teraz jak to pogodzić? Bo jedna Platforma z ratusza mówi, a w życiu żadnych garaży, wręcz przeciwnie, cała nasza polityka jest taka, żeby broń Boże tutaj nie powstał ani jeden garaż, a nawet miejsca parkingowe, a z drugiej strony radośnie dzisiaj nowa nowina, że oto będzie budowany garaż podziemny. To jest po prostu, ja mam niestety obawy, że to jest jednak są to jakieś początki schizofrenii, no bo to inaczej ja nie wytłumaczę. A teraz wracając do sedna, a mianowicie naszego głosowania. Otóż Państwo chcą, żeby tą istotną sprawę przesunąć, gdy sami Państwo sformułowali, że nie ma tu zgody, że w gruncie rzeczy wszędzie się sprzeczają, że jest kłopot, więc najlepiej odsuńmy to na święte nigdy, tak? Bo jak my odsuniemy, no to się sprawa, prawda, tej dyskusji, to jest metoda strusia, w ten sposób się problemu nie rozwiąże. Ja uważam tak, że gdybyśmy Państwu właśnie, my nie mamy takiej siły oczywiście do tego, bo trzeba wiele dzielnic, a nawet i to by nie pomogło pewnie, ale gdybyśmy powiedzieli Państwu, nie, rozwiążcie ten problem, a powiedzcie, jak to ma wyglądać, a my wtedy zagłosujemy. A nie Państwo proponujecie, a zróbcie to tak. Szanowni Państwo, z Biurem Architektury to my mamy tu do czynienia kilkanaście lat. I nas, ludzi, chłopaków, to nawet kolega Puścian się śmieje, to wy na bajer nie weźmiecie, że wy uciekniecie z tą istotną dyskusją, szanowni Państwo, bo to nie rozśmieszajcie nas, rozwiążcie tą sprawę wskaźników parkingowych, a wtedy my będziemy wam głosować, a jak na razie to ja i mój klub nie będziemy głosować wam tego, czego oczekujecie. Przynajmniej takie jest stanowisko naszego klubu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze chętni do zabrania głosu w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i ogłaszam 10 minut przerwy w celu dokończenia posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości.
Wznawiam obrady. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Krystiana Wilka o przedstawienie opinii komisji. Szanowna Pani Przewodnicząca, Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Rady Dzielnicy Wola podjęła uchwałę zmieniając przygotowaną uchwałę z opinii pozytywnej na opinię negatywną. Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmian studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 studium oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Uchwałę przyjęto w głosowaniu 10 głosów za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym się. Komisja nie wyraża zgody na ograniczenia górne dotyczące miejsc parkingowych, stąd tak podjęta uchwała. Zwracamy się również do przewodniczącej Rady Dzielnicy o poprawkę do uchwały dotyczącą punktu 3, tak aby radni mogli opiniować również, mieć możliwość opiniowania również tej uchwały w sposób negatywny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie bardzo proszę o przegłosowanie wniosku pana przewodniczącego polegającym na zamianie w paragrafie pierwszym słowa pozytywnie na negatywnie w uchwale, którą będziemy głosować za chwilę. Bardzo proszę, kto jest za zmianą? Wszyscy. Tak? Ile? 8? Ile tutaj? 3. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący. Dziękuję. Za wnioskiem mamy 22 głosy, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. W takim razie wniosek przeszedł. Teraz czytam uchwałę Rady Dzielnicy Wola. W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 studium oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Podstawa prawna w druku 182. Paragraf 1. Rada Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 studium oraz zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tak brzmiącej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 23, tak?
22 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada podjęła uchwałę negatywną w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 studium oraz zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Zamykam punkt 3 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 4. Punkt 4. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Wola. Dotyczy skweru Gwary Warszawskiej, druk nr 184. Proszę przedstawiciela Biura Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, panią Jolantę Sasin, o przedstawienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, projekt uchwały, który przedstawiliśmy Państwu do zaopiniowania, dotyczy nadania nazwy skwerowi pomiędzy ulicami Leszną, Młynarską i Aleją Solidarności. Jest to realizacja wniosku grupy mieszkańców popartego przez ponad 500 osób zameldowanych w Warszawie. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Zespołu Nazewnictwa Miejskiego oraz Komisji do Spraw Nazewnictwa Miejskiego Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Wnioskodawcy uzasadniają, że chcieliby upamiętnić miejsce, gdzie, jak piszą, robotnicza przedwojenna Wola głośno rozbrzmiewała językiem Gwary Warszawskiej. Grunt przedstawiony do nazwania jest własnością Miasta Stołecznego Warszawy. Koszt realizacji uchwały to koszt wykonania tablic z nazwą skweru i montażu tych tablic i wynosi 5000 zł i poniesie go Zarząd Dróg Miejskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę wiceprzewodniczącego Komisji Kultury pana Bartłomieja Kubickiego o przedstawienie opinii komisji. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Kultury Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, dotyczy skweru Gwary Warszawskiej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 5 obecnych. Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 27 ust. 2 Statutu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy otwieram listę mówców. Bardzo proszę, pan radny Kamil Giemza. Szanowni Państwo, skwer, o którym za chwilę będziemy decydować i podejmować uchwałę, na przestrzeni ostatnich lat miał propozycje różnych nazw. Kino WZ, Wenecja. Jednak żadna z tych nazw nie przybrała do tej pory, do dziś, realnego wymiaru. Również na początku tego roku, kiedy odszedł generał Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf, bohater Powstania Warszawskiego i dowódca legendarnej obrony Pałacyku Michlera, w styczniu jako klub Platformy Obywatelskiej podjęliśmy decyzję o upamiętnieniu generała na Woli. Na 27. sesji ogłosiliśmy naszą inicjatywę nadania skwerowi zlokalizowanemu najbliżej do Pałacyku Michlera nazwy imienia generała Gryfa z prośbą o poparcie. I jeszcze tego samego dnia, wieczorem, Społeczny Komitet Obchodów Stulecia Przyłączenia Woli do Warszawy rozesłał do dziennikarzy niepodpisane oświadczenie przeciwne naszej inicjatywie, w której zarzuca m.in., to jest cytat, pospieszne zgłaszanie inicjatyw blokujących wcześniejsze inicjatywy mieszkańców bez podjęcia próby jakiegokolwiek dialogu. Radna Aneta Skubida, która inspirowała, pisała lub autoryzowała ten tekst, była obecna na sesji i po odczytaniu wniosku o nadanie nazwy skwerowi, co zrobiła? Odpowiem cytując z oświadczenia Społecznego Komitetu. Nie podjęła próby jakiegokolwiek dialogu.
Ta sama radna w komentarzach dla Onetu mówiła o generale, cytat: nie zasłużył na to, by być instrumentalnie wykorzystanym przez polityków PO do zdeptania inicjatywy wolskich społeczników. Treść tego oświadczenia miała za zadanie wykreować nieistniejącą tezę wymierzoną przeciwko Platformie Obywatelskiej, a naszą inicjatywę uczczenia pamięci generała wykorzystano do brutalnej gry politycznej. Społeczny komitet w sposób skandaliczny stawiał nieetyczne pytania, na przykład, czy Gryf naprawdę by tego chciał. To nie wszystko. Członkowie komitetu zwrócili się do Komisji do Spraw Nazewnictwa Miejskiego w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy o zmianę lokalizacji dla skweru Gryfa, czyli parafrazując ich oświadczenie, usiłowali blokować inicjatywy mieszkańców. Tylko dlatego, że mają inną propozycję lub odmienny punkt widzenia. Szanowni Państwo, doczekaliśmy czasu, gdzie komitety społeczne, stowarzyszenia i inne organizacje pod płaszczykiem aktywistów miejskich prowadzą zaawansowaną działalność polityczną i w tej kategorii już dawno zdystansowały partie polityczne. Ten przykład ilustruje jak na dłoni próbę wywołania konfliktu politycznego, fałsz i obłudę. Komitet społeczny wolał prowadzić wojny przez media, zamiast wykazać choć minimum dobrej woli w celu rozwiązania problemu. Jednak dzięki ludziom dobrej woli, a tacy są, doszło do spotkania z inicjatorem skweru Gwary Warszawskiej, z którym już w lutym zgodziliśmy się na połączenie obu wartościowych inicjatyw, bo obie inicjatywy są wartościowe dla naszej dzielnicy. I od tej pory sprawa trafiła na forum odpowiedniej komisji w Radzie Miasta. Społecznemu komitetowi gratuluję wykreowania kłamstwa medialnego i próby skonfliktowania mieszkańców, z czym mierzyliśmy się pół roku temu, a dzisiaj, po pozytywnej opinii miasta, procedujemy projekt dalej i jestem przekonany, że damy zielone światło dla skweru Gwary Warszawskiej, którego popieramy od samego początku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Aneta Skubida. Szanowni Państwo, zwłaszcza szanowny panie radny Kamilu Giemzo, nie wiem, czy pan pamięta, ale inicjatywa dotycząca skweru Gwary Warszawskiej rozpoczęła się już prawie rok temu, w sierpniu ubiegłego roku. Mieszkańcy, ja również, ale była to zdecydowanie dużo większa grupa osób, zaangażowała się w to, aby promować tę nazwę, aby zbierać podpisy od bliższych i dalszych sąsiadów, od innych mieszkańców. I spotkało się to z dużą przychylnością, podpisy były zbierane też m.in. na Kercelaku, a poza tym przedstawiciele tego komitetu wzięli udział w warsztatach, które były współorganizowane przez Urząd Dzielnicy Wola na temat tego, jak ma wyglądać właśnie przedmiotowy teren, o którym mówimy. I wtedy podczas tych konsultacji nikt nie mówił o żadnym nawiązywaniu do tego, co się działo na Woli w czasie wojny. Była za to mowa o czasach, kiedy rozkwitała Gwara Warszawska. I ten fakt konsultacji i wyników tego, że niebawem na Woli będziemy mieć skwer Gwary Warszawskiej, obwieścił to Kurier Wolski. Także mam nadzieję, że pan radny czyta Kurier, który to właśnie już dużo wcześniej niż klub radnych Platformy Obywatelskiej, to właśnie urzędowa gazeta obwieściła, że niedługo na Woli pojawi się skwer Gwary Warszawskiej. Także trudno zarzucać, że ta inicjatywa mieszkańców nie była pierwsza. Oczywiście uważamy, że obie nazwy są wartościowe, obie nazwy są potrzebne. Cieszymy się z tego, że udało się doprowadzić do takiego rozwiązania sprawy. Mamy nadzieję, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy. Być może pewne reakcje były dosyć ostre, ale cieszymy się z tego, że ostatecznie udało się porozumieć i obu stronom, że tak powiem, liczymy na dalszą współpracę, która będzie pomyślniejsza. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Kamil Giemza.
Tak, szanowni państwo, no dzisiaj rzeczywiście też wolałbym, żebyśmy dzisiaj tylko skupili się na tym dobrym aspekcie, że sprawa jest pomyślnie rozwiązana. No niestety trzeba też było wspomnieć o tym, co się stało, jednoznacznie skrytykować to i potępić. Króciutko tylko się odniosę, bo nie chciałbym, żebyśmy się na tym tylko skupiali. Tak jak pani radna wspomniała, rzeczywiście były zbierane podpisy, zresztą było ich bardzo dużo, natomiast wcześniej też były te inne nazwy i też były podpisy, nawet niektórzy radni z naszego klubu popierali też różne inicjatywy w różnym czasie. Do stycznia żaden projekt nie trafił na forum komisji, na forum rady. Tu też pomijam to, że to jest Rada Miasta tak naprawdę, jest władna, więc ani miasto, ani dzielnica nie dostała takich dokumentów, a też, no umówmy się, nie sposób było przewidzieć tego, co stało się 5 stycznia tego roku. Tak, więc to też tutaj ciężko mówić o jakiejś woli takiej czy innej. I chciałbym jeszcze przypomnieć, że właśnie 15 marca, kiedy odbywała się Komisja do Spraw Nazewnictwa Miejskiego w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, właśnie gdzie projekt skweru Gwary Warszawskiej był opiniowany, to ja nie widziałem tam, z całym szacunkiem, nie widziałem tam pani radnej, nie widziałem tam tych osób, które zapewne podpisały się, czy nikt się nie podpisał, ale które stały za tym oświadczeniem. Był tam inicjator Gwary Warszawskiej, byłem tam ja i my wspólnie wspieraliśmy ten projekt, także myślę, że taką informację warto, żeby wszyscy mieszkańcy i ci przed ekranami komputerów również posiadali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Taskomida. Szanowny Panie Radny, brak fizycznej obecności w pewnych miejscach nie oznacza braku zainteresowania sprawą. Wręcz przeciwnie, jako że komitet wiedział, że w tym miejscu pojawi się Pan Janusz, komitet wiedział też, że razem z Panem Radnym udał się dialog. No, uważaliśmy, że nie ma już większej potrzeby ingerencji i po prostu trzymaliśmy kciuki za pozytywne rozwiązanie tej sprawy. Z drugiej strony, tak jak wspominałam, to co warto podkreślić, gdyby po Państwa stronie była właśnie chęć dialogu, wiedząc Państwo, mogliście porozmawiać z nami o tym pomyśle nadania tej drugiej alternatywnej nazwy. My natomiast z naszej strony zwróciliśmy uwagę między innymi na to, w jaki sposób jest upamiętniony pałacyk Michlera i to, że w okolicy było kilkanaście nielegalnych kasyn i członkowie tego komitetu, niekoniecznie działając jako właśnie komitet, ale działając jako mieszkańcy, zajęli się tym, aby godnie upamiętnić to miejsce, właśnie dokładnie to miejsce, w którym pan generał walczył. I naszym takim marzeniem byłoby to, żeby właśnie tam nie było nielegalnego hazardu, tylko żeby to miejsce było naprawdę godne i tutaj deklarujemy pełną chęć współpracy. Mamy nadzieję, że nam się to uda wspólnie. Dziękuję. Bardzo proszę ostatni raz. Szanowni Państwo, chciałbym zakończyć to pozytywnie. Zawsze jesteśmy otwarci na dialog, tak jak wspomniałem, kiedy właśnie ogłaszaliśmy to na sesji, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, że mogli się przyłączyć, dyskutować lub też krytykować nasz pomysł. Nie było odzewu, że tam właściwie w tym samym czasie, bo to się działo w przestrzeni kilku dni, też był właśnie wniosek złożony. Gdyby to padło od razu, być może udałoby się inaczej tą sprawę pokierować, nie mielibyśmy tego negatywnego etapu, ale rozumiem, że to było celowe. Zamykamy to. To się skończyło. Teraz skupmy się na tym, że udało się i tu rzeczywiście wszyscy, którzy dzisiaj przyjmą tą uchwałę pozytywnie, staną się z automatu autorami sukcesu, tak? Więc nikt nie jest wykluczony. Sukces ma wielu ojców, także z pewnością też, co chciałbym podkreślić, że to nie jest tylko projekt nazwy, za tym nazwy skweru, za tym projektem, za tą nazwą stoi dużo więcej i również liczymy tutaj
na współpracę zarówno inicjatora, jak i Urzędu Dzielnicy na późniejszym etapie, żeby za nazwą skweru, oczywiście mówię o skwerze Gwary Warszawskiej, żeby za nazwą skweru Gwary Warszawskiej poszły też działania zgodnie z przeznaczeniem tej nazwy. Dziękuję i proszę o pozytywne przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Maciej Binkowski. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, ja tak chciałbym przed przystąpieniem do głosowania nad treścią tej uchwały dopytać tylko jedną rzecz, no bo przyznam szczerze, przy tym pewnym rodzaju, że tak się wyrażę kolokwialnie, kotła, który tutaj został wywołany, no jednak bardzo przykrego, no bo bardzo ciekawa, bardzo słuszna, wymagająca pochwały inicjatywa upamiętnienia wielkiego bohatera, zasłużonego człowieka, no jednak została sprowadzona do pewnego rodzaju farsy. Natomiast chciałem się dopytać, ponieważ jeśli dobrze zrozumiałem tutaj z urywków Państwa wypowiedzi, no ten mały terenik zostanie podzielony w jakiś sposób na dwie części, przy czym jedna będzie nosiła nazwę skweru Gwary Warszawskiej, a druga zostanie poświęcona pamięci generała Gryfa. Chciałem dopytać, czy to rzeczywiście ma tak wyglądać i kiedy w takim razie będziemy podejmowali jakieś decyzje, jakieś uchwały w związku z upamiętnieniem osoby pana generała, bo tutaj w dzisiejszym porządku widzę tylko odniesienie do właśnie skweru Gwary. Oraz chciałem dopytać, jak Państwo to, że tak powiem, widzicie fizyczne funkcjonowanie tych dwóch nazw, ponieważ warto podkreślić, teren jest stosunkowo dość mały. No, dzielenie go jeszcze na pół, jak to w przestrzeni publicznej ma wyglądać, żeby tutaj mieszkańcy też mieli świadomość, z jakimi patronatami mają do czynienia. Dziękuję. Dziękuję. Tak, bardzo proszę pana radny Kamil Giemza. To może ja postaram się odpowiedzieć w miarę oczywiście możliwości. Otóż teren, nie mamy teraz mapy, tak? Gdybyśmy wiedzieli mapy, to byłoby to dużo łatwiejsze. No teren niewątpliwie składa się z takich, pomimo tego, że to jest jedna działka geodezyjna, to jednak składa się ona z dwóch funkcjonalnych płaszczyzn, tak bym to nazwał. I ta część, która jest od ulicy Wolskiej, tak? Ta część, która jest od ulicy Wolskiej, no Solidarności na tym odcinku właściwie, tam zgodnie, tak powiem, z ustaleniami chcemy, bo do tego jeszcze jest procedura, chcemy, żeby tam znalazł się właśnie skwer imienia generała Gryfa, natomiast ta większa część, w północnej części tej działki będzie już, jeżeli dzisiaj Państwo radni oczywiście, jeżeli wszyscy przyjmiemy tą uchwałę, będzie to skwer Gwary Warszawskiej. Oprócz tego chciałbym przypomnieć, że trwały też konsultacje społeczne właśnie w sprawie zagospodarowania tegoż terenu. Te konsultacje chyba zostały już zakończone lub też mają się ku końcowi, także czekamy też na projekt zagospodarowania całego tego terenu. Tyle też będzie okazja, żeby jeszcze umieścić tam różne funkcje, które tutaj inicjator i też osoby wspierające zapewne chciałyby umieścić. Będzie też możliwość oczywiście włączenia się w ten proces. Jeszcze odpowiadając tak na pytanie, kiedy skwer generała Gryfa, to tutaj wymagana jest specjalna procedura, to znaczy rozporządzenie prawdopodobnie lub w każdym razie decyzja tutaj jest po stronie pani prezydent miasta na odstąpienie od reguły bodaj 5 lat od śmierci patrona, proponowanego patrona, więc na tą decyzję jeszcze czekamy. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma chętnych. Wobec wyczerpania listy mówców odczytam projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w wyżej wymienionej sprawie i podam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Podstawa prawna w druku 184. Paragraf pierwszy.
Rada Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy pomiędzy ulicami Leszną, Młynarską i Aleją Solidarności. Nadaje się nazwę Skwer Gwary Warszawskiej. Jej nazwa skrócona Skwer Gwary Warszawskiej. Paragraf 2. Projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tak brzmiącej uchwały? Kto jest za? Tam 2. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 19 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Wola, dotyczy skweru Gwary Warszawskiej. Zamykam punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 5. Punkt 5. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6 przez 2017 na działanie Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, druk nr 187. Uprzejmie informuję, że ze względu na ochronę danych osobowych chronione dane nie będą wyczytywane. Pozostają w dokumentacji. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Michała Pruszyńskiego o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy. Przedmiotowa skarga zakwalifikowana jako skarga na działania Zarządu Dzielnicy Wola dotyczyła sprzeciwu mieszkanki wobec powstałego placu zabaw Morska Przygoda przy ulicy Leszno. Zarzuty dotyczyły likwidacji klombów z kwiatami w miejscu, którym powstał plac zabaw i przede wszystkim hałasu i uciążliwości spowodowanych przez osoby z niego korzystające. W wyniku analizy sprawy stwierdzono, że plac zabaw Morska Przygoda został zrealizowany jako projekt z budżetu partycypacyjnego w roku ubiegłym. Projekt zyskał poparcie 555 mieszkańców, zaś inwestycja została zrealizowana zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo budowlane. Skarżąca w wielu pismach, które były kierowane do niej w tej sprawie, była każdorazowo informowana, że jej prośba o zlikwidowanie placu zabaw nie może zostać spełniona, gdyż byłoby to działanie niezgodne z wolą mieszkańców, którzy udzielając poparcia dla tego projektu zdecydowali o jego realizacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dla dzielnicy Wola, był to jednostkowy przypadek złożenia skargi na funkcjonowanie powyższego placu zabaw. Wobec powyższego, po zapoznaniu się ze sprawą, uchwałą nr 49/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku, Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Wola uznała za bezzasadną skargę nr 6/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku na działania Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Uchwałę przyjęto w głosowaniu 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się przy 4 obecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram listę mówców. Bardzo proszę pani radna Aneta Skubida. Szanowni Państwo, pozwolę sobie tylko zauważyć, że projekt uchwały w tej sprawie otrzymaliśmy dzisiaj rano o godzinie około 9:30, więc po raz kolejny chciałabym przypomnieć taką prośbę, abyśmy materiały przed sesją dostawali wcześniej, tak abyśmy mieli realną szansę pochylenia się nad nimi głębszego, dopytania. Miejmy taką zasadę, nawet jeżeli coś dostatecznie wyjaśnimy na sesji, zasadą powinno być to, żebyśmy wcześniej mieli możliwość na spokojne zapoznania się, a być może czasami zapytania, skonsultowania jeszcze z kimś dodatkowo. Także serdeczna prośba. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania listy mówców odczytam projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w wyżej wymienionej sprawie i poddam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2017 roku.
sprawie rozpatrzenia skargi nr 6 przez 2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku na działanie Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Podstawa prawna w druku 187, paragraf pierwszy. Uznaje się za bezzasadną skargę nr 6 przez 2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku na działania Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf drugi. Uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści artykuł 239 k.p.a. zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tak brzmiącej uchwały? Kto jest za? 3 i 2. 4. 4 i 2. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Czyli ile mamy? 19. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6 przez 2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku na działania Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 6. Punkt 6. Informacje Zarządu Dzielnicy o inwestycjach w dzielnicy Wola w latach 2014-2018. Proszę burmistrza dzielnicy, pana Krzysztofa Strzałkowskiego o przedstawienie informacji. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, nie będę ukrywał, że dzisiejszy punkt obrad, nasza prośba o wysłuchanie przez Państwa radnych informacji na temat stanu zaawansowania projektów inwestycyjnych na terenie naszej dzielnicy, to efekt dyskusji, która miała miejsce na jednej z poprzednich rad. Nie będę też ukrywał, że mamy tutaj bardzo dużą rozbieżność poglądów w zakresie stanu tych projektów inwestycyjnych z kolegami z opozycji i chcielibyśmy raz na zawsze przeciąć przynajmniej na datę dnia dzisiejszego tą dyskusję, rozmawiając o faktach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że realizując tym samym zespołem pracowników Wydziału Infrastruktury, Wydziału Ochrony Środowiska, naszych jednostek organizacyjnych, czy to ZGN-u, czy to OSIR-u, bo ten również realizuje inwestycje, realizujemy budżet nie raz, nie dwa, ale niejednokrotnie, dziesięciokrotnie większy co do ilości zadań i co do kwot, niż było to w latach poprzednich. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że mimo wewnętrznych przesunięć w samym urzędzie dzielnicy i w naszych jednostkach nie jesteśmy już w stanie zwiększyć ilości etatów, które to i specjalistów, którzy będą się tymi inwestycjami zajmowali. W związku z tym jednak jestem w tym momencie winien podziękowanie wszystkim pracownikom naszych instytucji, a zapomniałem jeszcze o jednej instytucji, która realizuje projekty inwestycyjne, a mianowicie o Wolskim Centrum Kultury. Chciałbym serdecznie na początku tej prezentacji podziękować pracownikom naszych instytucji i naszych wydziałów, że mimo, że niejednokrotnie wiąże się to z koniecznością pracy poza godzinami pracy, kosztem rodzin, jednak realizują te przedsięwzięcia. Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy dzielnica Wola, gdy zbierzemy te wszystkie często drobne kwestie i te wielkie kwestie inwestycyjne, realizuje prawie 100 przedsięwzięć inwestycyjnych. Nigdy wcześniej nie było ich tak wiele. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy się skupić na tych przedsięwzięciach, które to szczególnie interesowały Państwa radnych, czyli między innymi kwestiach związanych z budową nowego Wolskiego Centrum Kultury, ale także szerzej tymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, które to są realizowane przez Wydział Inwestycji, przez Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy. Tych przedsięwzięć jest tak wiele, że będziemy chcieli jeszcze raz nadużyć cierpliwości Państwa radnych na kolejnej sesji,
gdzie przedstawimy przedsięwzięcia realizowane przez zarówno ZGN, jak i Wydział Ochrony Środowiska, jak i nasze placówki oświatowe, bo chciałbym Państwa poinformować, że jesteśmy pierwszą dzielnicą, gdzie dyrektorzy przedszkoli, którzy to nie dysponują specjalną bazą, nazwijmy to pracowników i specjalną obsługą, samodzielnie realizują zadania inwestycyjne. Te 23 ogrody przedszkolne, które to przy udziale Państwa radnych otwieraliśmy, to właśnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które są realizowane przez dyrektorów przedszkoli i dyrektorów placówek oświatowych. Dzieje się tak z uwagi na to, że już kolejnych przedsięwzięć Wydział Infrastruktury podjąć się nie może. Chciałbym, żeby znaczną część prezentacji przedstawił pan burmistrz Adam Chać i to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, chciałbym na ręce pana burmistrza złożyć podziękowanie za te ponad 2,5 roku wspólnej pracy przy realizacji inwestycji w tej dzielnicy, a również, bo to również zasługa całego zarządu i w szczególności pana burmistrza Adama Chać, ale też wydaje mi się, że ta druzgocąca dla pana burmistrza krytyka, która to pod kątem działań inwestycyjnych została skierowana na ostatniej sesji, w czasie, kiedy nie mógł się obronić, ponieważ uczestniczył razem z małżonką rodziło mu się dziecko, tak? Więc, drodzy Państwo, i ten właśnie dzień radni opozycji wybrali sobie na moment najdogodniejszy, żeby w sposób prawdziwy bądź nie krytykować działania inwestycyjne w tej dzielnicy. W związku z tym chciałbym oddać panu burmistrzowi Adamowi tą satysfakcję i prosić o przedstawienie prezentacji, zaznaczam, niewyczerpującej wszystkich spraw inwestycyjnych, ale mówiącej o tych, które są w obszarze Wydziału Infrastruktury i poprosić Państwa radnych o cierpliwość. Ta prezentacja ma ponad 100 slajdów i prosić Państwa radnych także o cierpliwość na kolejnej sesji Rady Dzielnicy. Dziękuję uprzejmie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku posiedzeń sesji radni, szczególnie radni opozycji, zadawali wiele pytań odnośnie realizowanych bądź też już zrealizowanych inwestycji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, jak i również oczekiwaniom mieszkańców, chcieliśmy jako zarząd wygłosić krótką prezentację na temat tego, co udało się nam zrobić do tej pory, rozwiać, mam nadzieję, wszelkie wątpliwości, a także uczynić zadość regułom demokratycznym, bo też taki był między innymi postulat radnych opozycji, aby taka informacja, w szczególności dotycząca Wolskiego Centrum Kultury, się pojawiła. Mam nadzieję, że nikomu z tego powodu krzywda się nie stanie, że będzie musiał jeszcze trochę czasu poświęcić i uwagi na te tematy. Drodzy Państwo, jakby nowy zarząd, przychodząc tutaj w roku 2014, za punkt honoru postawił sobie to, aby tak zaniedbana dzielnica jak Wola, że tak powiem, poczyniła skokowy wzrost inwestycyjny i skokowy wzrost nakładów inwestycyjnych w celu tak naprawdę rewitalizacji zdegradowanej zarówno przestrzeni publicznej, jak i obiektów użyteczności publicznej. Samych tylko szkół mamy blisko 70 na terenie naszej dzielnicy, nie mówiąc już o innych obiektach. Stąd też jednym z głównych priorytetów zarządu dzielnicy i Rady Dzielnicy było dostosowanie placówek oświatowych do wymogów XXI wieku. I tak, przekładając nasze działania na liczby, o ile w roku 2014 plan inwestycyjny po zmianach wynosił 19 284 000, z czego wykonanie wynosiło 15 734 000, to jest
81,5%. Tak w roku 2015 plan po zmianach wynosił 16 milionów 74 tysiące, z czego wykonanie wynosiło 15 milionów 401 tysięcy, to jest blisko 96%. Natomiast począwszy od roku 2016 i 2017 mamy zarówno skokowy wzrost zadań inwestycyjnych, jak i kwot przeznaczanych na te inwestycje. W roku 2016 plan po zmianach wynosi 34 miliony 745 tysięcy złotych, a więc wzrósł blisko 2 razy w stosunku do roku 2015, z czego wykonanie to 33 miliony 556 tysięcy, a więc ponad 96,5%. Z kolei rok 2017 jest obecnie dla nas największym wyzwaniem, ponieważ plan wydatków majątkowych, zaznaczam tylko w zakresie Wydziału Infrastruktury, wynosi 53 miliony i 61 tysięcy złotych, a więc mamy wzrost ponad trzykrotny w stosunku do roku 2015. Oczywiście skokowy wzrost zadań inwestycyjnych również wpływa wprost proporcjonalnie na ilość problemów, z którymi się borykamy, realizując te inwestycje. Przekładając jeszcze to na ilość zadań inwestycyjnych, w Wydziale Inwestycyjnym w latach 2015-2017 ukończono 33 zadania inwestycyjne, natomiast 28 jest jeszcze w realizacji, co daje nam łączną liczbę 60 zadań inwestycyjnych, które zostały już zrealizowane, bądź jeszcze są w toku. Szanowni Państwo, przejdę teraz do prezentacji dotyczącej zarówno inwestycji, jak i remontów realizowanych przez Wydział Infrastruktury w obecnej kadencji samorządu. Zadania inwestycyjne są ułożone chronologicznie, zadania wieloletnie są na końcu. Tak jak wspomniałem, szczególnym priorytetem były zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury oświatowej. Zarząd dzielnicy położył szczególny nacisk zarówno na modernizację istniejących boisk, jak i samych obiektów szkolnych. Zaznaczę jeszcze tylko, że znaczna część zadań została już wprowadzona w trakcie roku budżetowego 2005. Był to przełom marca i kwietnia, stąd też okres inwestycji w roku 2015 był nieco krótszy niż wynikałoby to tylko i wyłącznie z samych dat. I tak, mamy przebudowę boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 238 przy ulicy Redytowej 37, które blisko od 20 lat nie miało wymienianej nawierzchni. W ramach realizacji tego zadania mieściło się wybudowanie wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, wykonanie nowego odwodnienia, zabezpieczenie przed zniszczeniem i utratą koloru, przełożenie kostki brukowej na chodnikach obok boisk, wykonanie nowego ogrodzenia panelowego, wymiana opraw elektrycznych oświetlających teren boisk, zamontowanie 6-metrowych piłkochwytów, wyposażenie terenu w sprzęt sportowy oraz elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci itd. Łączne nakłady wyniosły 600 tysięcy złotych. Kolejną inwestycją była modernizacja oświetlenia gimnazjum nr 47 przy ulicy Grenady 16. Był to postulat zarówno zgłaszany przez nauczycieli, przez dyrekcję, jak i rodziców uczniów. W ramach tego zadania, zrealizowanego jeszcze w roku 2015, wykonano zasilenie z istniejącej rozdzielni głównej szkoły do nowo powstającej rozdzielni zasilająco-sterującej, zdemontowano istniejącą nawierzchnię boiska, ułożono kable zasilające projektory mocowane na masztach stalowych o wysokości 14 metrów, zbudowano również instalację uziemiającą wraz z montażem niezbędnych rozdzielnic do zabezpieczeń i aparatów sterujących oświetleniem. Kolejną inwestycją, która była na styku kadencji,
było ukończenie adaptacji lokalu przy ulicy Leonarda 6/8 na potrzeby oddziału zamiejscowego przedszkola numer 237. W ramach realizacji tej inwestycji powstał lokal dla 4 oddziałów przedszkolnych, to jest dla setki dzieci w ramach przedszkola numer 237. W ramach tej adaptacji wykonano nowe posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe tynki, pomalowano pomieszczenia, zamontowano również dźwig towarowy i platformy dla niepełnosprawnych. Oprócz tego wykonano instalacje sanitarne i elektryczne oraz zmodernizowano węzeł sanitarny i kuchenny. Wraz z modernizacją oświetlenia przy ulicy Grenady 16 również równolegle dokonano modernizacji boiska szkolnego. Tak wyglądało to boisko na zdjęciach. W ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego jeszcze w roku 2015 dokonano wymiany piłkochwytów, modernizacji, wykonania podłoża z kostki betonowej, ustawienia 2 kontenerów na szatni i magazyn sprzętu z umeblowaniem. Dokonano również wygrodzeń mobilnych w postaci barier z tworzywa sztucznego na długości 45 metrów. Łączne nakłady wyniosły blisko 160 000 złotych. Oprócz tego Wydział Infrastruktury w znakomitej większości realizował zadania dotyczące budżetu partycypacyjnego i w ramach tego budżetu partycypacyjnego zrealizowano szereg projektów w roku 2015. Pierwszym z tych projektów był projekt pod nazwą Na dobry start, nowy plac zabaw dla dzieci lat 1-3 w żłobku nr 18 przy ulicy Smoczej. W ramach zadania doposażono w urządzenia zabawowe, ławki, kosze, tablice informacyjne. Na placu zabaw dokonano naprawy i pomalowania istniejącego płotku wewnętrznego, montażu dodatkowej furtki, rekultywacji trawnika i posiania trawy, a także doposażenia sal w zabawki, mebelki oraz dywany i wykładziny dywanowe. Łączne nakłady wyniosły blisko 94 000 złotych. Kolejnym projektem była budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w gimnazjum nr 47 przy ulicy Grenady 16. W ramach tego projektu wykonano budowę kopuły astronomicznej na dachu budynku szkoły, wyposażono ją w teleskop obserwacyjny wraz z podglądem komputerowym, a także wybudowano stację pogodową na boisku gimnazjum. Łączne nakłady wyniosły 184 000 złotych. W ramach budżetu partycypacyjnego wybudowano również nowy chodnik z kostki betonowej przy ulicy Olbrachta na odcinku 35 metrów złotych. Są to zadania już drobniejsze, łączne nakłady wyniosły 15 500 złotych. Kolejnym projektem była ścieżka rowerowa przy ulicy Olbrachta na odcinku 326 metrów, przeciętna szerokość 2,5 metra. Łączne nakłady wyniosły 156 000 złotych. Oprócz tego zrealizowano jeszcze projekt Wola na rowery, ulica Ordona, postawienie stojaków rowerowych, łączne nakłady 5500 złotych. I jednym z ostatnich już projektów w roku 2015 z budżetu partycypacyjnego była przebudowa chodnika wzdłuż cmentarza Wolskiego i ciągu pieszojezdnego z zatokami parkingowymi przy ulicy Wolskiej. Polegało to na wykonaniu przebudowy nawierzchni chodnika z kostki betonowej na długości 155 metrów na podbudowie z kruszywa łamanego. Łączne nakłady ponad 150 000 złotych. Ponadto zrealizowano projekt monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ulicy Obozowej do liceum imienia Norwida. Wykonano system monitoringu na terenach zewnętrznych osiedla mieszkaniowego spółdzielni Koło oraz zamontowano kamery na budynkach przy ulicy Prymasa Tysiąclecia i Majakowskiego. Łączne nakłady to jest 65 000 złotych. Kolejnym projektem jest asfalt i latarnie na ulicy Sowińskiego.
wykonano remont nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, remont chodników, nowe linie oświetleniowe, łączne nakłady 358 tysięcy złotych. Na zdjęciach widać już drogę po remoncie. Oprócz tego zrealizowano fitness na Woli w szkole podstawowej nr 221 przy ulicy Ogrodowej. W ramach tego zadania zrealizowano ułożenie nowego parkietu, zamontowanie w sali ćwiczeń lustra, pomalowanie ściany, zmodernizowanie oświetlenia. Nakłady wyniosły blisko 43 tysiące złotych. I przechodzimy już do roku budżetowego 2016. Jest to ten rok budżetowy, w którym nastąpił już dwukrotny wzrost środków przeznaczonych na inwestycje w stosunku do roku 2015. I tak mamy przedszkole nr 116 ulica Okopowa, przebudowa placów zabaw, wymiana ogrodzenia. W ramach tego zadania zrealizowano wymianę urządzeń zabawowych, budowę ciągów pieszych z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi, wykonanie remontu 2 istniejących piaskownic oraz rekultywację terenu z zabezpieczeniem korzeni drzew i posianiem trawy. W liceum ogólnokształcącym przy ulicy Siennej zmodernizowano węzeł cieplny wraz z zmianą instalacji w budynku liceum. W ramach zadania zrealizowano modernizację węzła cieplnego w zakresie technologii automatyki, robót elektrycznych i budowlanych oraz wymianę instalacji centralnej ciepłej wody wraz z cyrkulacją. Kolejną inwestycją jest oświetlenie placu przy ulicy Krochmalnej 3. W ramach tego zadania zrealizowano demontaż istniejących słupów wraz z wysięgnikami i oprawami, demontaż linii kablowej, linii kablowych, montaż słupów oświetleniowych parkowych sadowych o mocy 70 W, montaż fundamentów prefabrykowanych, montaż szafy oświetleniowej. Łączne nakłady wyniosły blisko 135 tysięcy złotych. W ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016 zrealizowano następujące projekty. Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Księcia Janusza, długość 285 metrów, szerokość 3 metry, łączne nakłady blisko 139 tysięcy złotych. Kolejny projekt, rewitalizacja przestrzeni skwer Sybiraków, również zrealizowany w 2016 roku. W ramach zadania wytyczono nowe alejki, na których wykonano nawierzchnię mineralną, rewitalizacja zieleni, dosadzenie drzew i krzewów, wyposażenie skweru w nową małą architekturę, ławki, kosze itd. Łączne nakłady to 274 tysiące złotych. Kolejnym projektem jest projekt, nad którym pochylała się komisja rewizyjna. To jest właśnie wspomniana Morska Przygoda, plac zabaw i siłownia fitness w rejonie ulic Żytniej, Młynarskiej i Leszno. W ramach tego projektu zakupiono urządzenia zabawowe, wyposażenie małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, łączne nakłady 254 tysiące złotych. Kolejny projekt to integracyjny plac zabaw dla dzieci w Parku Powstańców Warszawy. W ramach tego projektu wykonano szereg działań, zakupiono urządzenia zabawowe. W tej chwili może już ich wszystkich nie będę wymieniać. Łączne nakłady wyniosły prawie 285 tysięcy złotych. Kolejny projekt to przyjazne przedszkole w przedszkolu nr 172 przy ulicy Żytniej. W ramach zadania dokonano montażu systemu wideo domofonu bramowego zewnętrznego przy bocznej furtce ogrodzenia. Na łączne nakłady niecałe 6 tysięcy złotych. Kolejny projekt to Zabawa bez granic, integracyjny plac zabaw w przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko przy ulicy Deotymy. W ramach tego projektu doposażono plac zabaw w zestaw urządzeń dostosowanych do potrzeb dzieci, także z niepełnosprawnością ruchową. Zestaw integracyjny, piaskownica, huśtawka itd. Łączny koszt wyniósł 136 tysięcy
zł. Kolejny projekt, realizacja projektu Bezpieczna Świetlica, Szkoła Podstawowa 148, wykonano montaż elementów wideofonu. Kolejny projekt, realizacja projektu modernizacja wielofunkcyjnego boiska szkolnego w gimnazjum nr 46 przy ulicy Kasprzaka. Łączny koszt to blisko 320 000 złotych. W ramach tego zadania wykonano standardowo ułożenie nowej nawierzchni sportowej na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o powierzchni 1400 m, montaż sprzętu sportowego, montaż piłkochwytów, montaż słupków oświetleniowych i tak dalej. Kolejny projekt, poprawa warunków dla ruchu pieszego rowerowego na Woli, wyznaczenie kontra ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych Sienna, Platynowa, Chmielna i wybudowanie obustronnych pasów rowerowych na ulicy Grzybowskiej. W ramach tego zadania wykonano projekty stałej organizacji ruchu i przekazano do ZDM w celu wdrożenia. Obecnie przechodzimy do zadań wieloletnich. Są to zadania, które często są realizowane począwszy od roku 2009 i które wychodzą poza horyzont obecnej kadencji. Pierwszym z tych zadań jest modernizacja boisk szkolnych gimnazjum nr 52 przy ulicy Deotymy 37. Zadanie realizowane w latach 2012-2015. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1260 m2 do piłki nożnej, ręcznej, do koszykówki i 2 do siatkówki z poliuretanu. Wykonano bieżnię dwutorową okulną i 3-torową prostą, zamontowanie piłkochwytów, wybudowanie miejsc postojowych, odwodnienie terenu, oświetlenie terenu, monitoring, a także wykonanie chodników i zieleni, także nowe ogrodzenie terenu placówki wraz z nowymi furtkami i bramami, oraz wybudowanie urządzeń komunalnych, stoły do ping-ponga, kosze na śmieci i 23 ławki. Łączne nakłady to ponad 1 350 000 złotych. Kolejne zadanie, termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ulicy Olbrachta. W ramach tego zadania wykonano zarówno modernizację boiska szkolnego, jak i rewitalizację budynku samej szkoły. Prace w ramach pierwszego etapu, czyli boiska, obejmowały wykonanie nawierzchni boiska, wykonanie nawierzchni bieżni, wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wykonanie piłkochwytów i ogrodzenia, wyposażenie boisk w oprzyrządowanie i małą architekturę, a także zainstalowanie oświetlenia i monitoringu boisk. Oprócz tego wykonano odwodnienie powierzchni utwardzonych boisk i trawników. Łączne nakłady to 1 660 000 złotych. Z kolei w ramach drugiego etapu jest wykonywana termomodernizacja budynku tejże szkoły, która zostanie ukończona w roku bieżącym. I tak w ramach termomodernizacji budynku wykonujemy standardowe prace, czyli wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnic, wykonanie stolarki okiennej, docieplenie dachu, wymiana instalacji CO, wymiana wentylacji oraz wykonanie instalacji wody cieplnej w sali gimnastycznej. Plan budżetu w trakcie realizacji, czyli drugiego etapu, to 1 829 000 złotych. Tak wyglądała szkoła, wyglądała szkoła przed remontem. Tak wygląda obecnie. Kolejną placówką oświatową, którą żeśmy poddali kompleksowej modernizacji, jest to Szkoła Podstawowa nr 139 przy ulicy Syreny. Zaznaczam, że w poprzednich kadencjach, czy w poprzedniej kadencji zrealizowano tam nowe boisko. W tej kadencji postanowiliśmy również zakończyć kwestie związane z samym budynkiem szkoły. I tak
w ramach tego drugiego etapu dokonaliśmy tych wszystkich standardowych prac, które są wykonywane przy termomodernizacji. Prace te zostały ukończone w zeszłym roku, natomiast zadanie obejmowało lata 2009-2016, ponieważ w roku 2009 rozpoczęto pracę przy modernizacji boiska. Łączne nakłady drugiego etapu wyniosły 1 650 000 złotych. Kolejną szkołą, która została poddana kompleksowej renowacji, jest to szkoła podstawowa nr 132 przy ulicy Grabowskiej 1. W ramach tej modernizacji wykonano zarówno remont boisk, jak i samego budynku. Inwestycja była realizowana w latach 2015-2017. W ramach pierwszego etapu wykonano wszelkie standardowe działania, takie jak w pozostałych placówkach oświatowych, mające na celu kompleksową modernizację boisk i bieżni. Nakłady na ten pierwszy etap wyniosły 1 150 000 złotych blisko. Natomiast w ramach drugiego etapu, który będzie ukończony w tym roku, wykona się modernizację samego budynku. Koszt drugiego etapu to 1 350 000 złotych i obejmuje wszelkie te prace, które tak jak we wcześniejszych inwestycjach są wykonywane w ramach tego typu prac. O, tu już mamy zdjęcia po remoncie budynku. Tak wyglądała szkoła przed remontem. Kolejną inwestycją, która została zakończona w tym roku budżetowym, jest budowa 9-oddziałowego przedszkola na terenie Oddolan przy ulicy Boguszewskiej 9. Inwestycja została już oddana do użytku. Począwszy od czerwca pierwsze dzieci uczęszczają do tej placówki edukacyjnej. Do jesieni, do rozpoczęcia nowego roku przedszkolnego, planujemy ukończenie drogi dojazdowej, czyli ulicy Boguszewskiej, która obecnie jest w stanie co najmniej wymagającym gruntownego remontu. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2017. Tak jak wspomniałem, polegało na wybudowaniu 9-oddziałowego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną, wszystkimi instalacjami i robotami wykończeniowymi, zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz opaską wokół budynku. Także wybudowano 2 place zabaw oraz pełne wyposażenie przedszkola w urządzenia i meble, w tym kuchenne. Inwestycja zamknęła się kwotą blisko 10 milionów złotych. Kolejną inwestycją, którą też Państwo radni dzisiaj się zajmowaliście, jest właśnie modernizacja budynku liceum nr 119 przy ulicy Złotej 58. Inwestycja polegała na wyburzeniu warsztatów, wykonaniu prac rozbiórkowych piwnic na dziedzińcu, demontażu wszelkich starych instalacji oraz wykonaniu tynków ciepłochronnych, docieplenia na dachu oraz zabudowy pianów wentylacji od parteru do 4. piętra. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 1 730 000 złotych. Są to nakłady jeszcze nie uwzględniające naliczonych kar umownych. Kolejna placówka oświatowa to jest termomodernizacja budynku i modernizacja boisk liceum nr 30 przy ulicy Wolna 7/3. W ramach tego zadania również wykonano 2 etapy, to jest modernizację boiska oraz termomodernizację budynku szkolnego. Pierwszy etap, czyli boisko, zamknęło się w kwocie 1 100
ponad 1 100 000 złotych. Natomiast drugi etap jest obecnie na ukończeniu i jego koszt wynosi 2 176 000 złotych. Ponadto w budynku tego liceum, czyli jakby w otoczeniu tego liceum, zaplanowaliśmy jeszcze 2 dodatkowe etapy. Obecnie etap trzeci jest już w realizacji, to jest zagospodarowanie terenu nawierzchni parkingów i ciągów pieszych, a ostatnim etapem będzie modernizacja węzła cieplnego i wymiana instalacji CCW. Zaznaczę tylko, że etap trzeci i czwarty mieści się w tej wspomnianej przeze mnie kwocie 2 176 000 złotych. Kolejną placówką oświatową, którą żeśmy kompleksowo zmodernizowali, to jest Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Miłej 26. Tam również wykonano boiska, również dokonano termomodernizacji budynku szkolnego. Pierwszy etap, czyli boisko, zamknął się w kwocie blisko 1 100 000 złotych. Natomiast etap drugi, czyli termomodernizacja budynku, która jest obecnie w trakcie realizacji, plan budżetu wynosi 2 840 000 złotych i obejmuje zarówno remont samego budynku, jak i rewitalizację terenu wokół szkoły, nie wchodzącego w skład boiska. Tutaj mamy inwestycję, która jest w trakcie przygotowania. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową dla termomodernizacji budynku zespołu szkół przy ulicy Kasprzaka. Natomiast w tym roku, to jest roku 2017, wyłoniono już wykonawcę wszelkich przewidzianych w tym projekcie prac. Łączna kwota przewidziana aż do roku 2018 na realizację tego zadania to 5,5 miliona złotych. Kolejną inwestycję, którą można nazwać inwestycją zleconą przez miasto, jest to inwestycja polegająca na realizacji żłobka przy ulicy Ciołka 26. Tutaj mamy wizualizację z projektu tego żłobka, natomiast został już wyłoniony wykonawca dla pierwszego etapu inwestycji, który rozpoczął już prace ziemne i wykop na terenie budowy. Realizacja tego zadania przewiduje budowę żłobka 5-oddziałowego z opcją rozszerzenia na 6 oddziałów, czyli dla 150 dzieci. Budowany żłobek będzie miał wszelkie przewidziane prawem rozwiązania ekologiczne i energooszczędne. Łączny budżet na realizację tego zadania to 8 900 000 złotych. Planowane zakończenie w przyszłym roku. Oprócz tego Wydział Infrastruktury wykonał również modernizację systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy Solidarności 90. W ramach tego zadania wykonano szereg prac wymaganych przepisami przeciwpożarowymi obecnie obowiązującymi. Nakłady na dostosowanie biblioteki do obecnych wymogów wyniosły 864 000 złotych. Kolejną inwestycją, czy kolejnym zadaniem inwestycyjnym, które zostało zrealizowane z pewnego rodzaju opóźnieniem, co wynikało z tego, że dopiero trzecie postępowanie zakończyło się sukcesem, była to eliminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ulicy Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Klemensa. Łączny
Łączny koszt tego zadania wyniósł 178 000 złotych. I teraz przechodzimy do zadania inwestycyjnego, które wywołuje najwięcej emocji, czyli do Wolskiego Centrum Kultury. Zadanie jest obecnie przewidziane do realizacji w latach 2015-2019. Przewiduje realizację kompleksowego centrum tak naprawdę kultury na miarę XXI wieku, czyli w budynku dostosowanego w pełni do wymagań osób niepełnosprawnych, z salą widowiskową, salą kameralną, konferencyjną, taneczną, baletową oraz pracowniami plastycznymi, muzycznymi, językowymi i komputerowymi. Dach konstrukcji budynku będzie stanowił tak zwaną 5. elewację, czyli będzie zielonym tarasem widokowym dającym możliwość sadzenia małych drzew i krzewów. Chcieliśmy, żeby ten projekt był w pełni integralny z otaczającym parkiem zielonym. Będzie tam również zielony amfiteatr, a także powstanie studio nagrań, sale plastyczne, pracownie artystyczne itd. Jeśli chodzi o harmonogram tej inwestycji, który się zmieniał w toku jej realizacji, to pragnę przypomnieć, że jeszcze poprzedni zarząd wstępnie zdecydował o realizacji tej inwestycji wraz z funkcją uzupełniającą OPS-u przy ulicy Sokołowskiej 10. W toku prac, można powiedzieć w toku prac już uchwałodawczych, w wyniku stwierdzenia roszczeń w tej lokalizacji zdecydowano się na kolejną lokalizację, która tak naprawdę jako jedyna wchodziła w grę, czyli lokalizację przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Lekcyjnej. I tak też została ta inwestycja wprowadzona ostatecznie do budżetu. W dniu 7 maja uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy inwestycja została wprowadzona do WPF-u. Początkowo planowaliśmy procedurę konkursową na koncepcję WCEK-u, która z racji tego, że każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę przeznaczoną przez wykonawcę na ten etap, została ona z końcem sierpnia unieważniona. We wrześniu ogłoszono kolejny przetarg na dokumentację projektową, który obejmował zarówno już realizację koncepcji, jak i projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego. Niestety w grudniu byliśmy zmuszeni do unieważnienia przetargu z powodu wykroczenia wykonawców oraz braku spełnienia warunków SIWZ-u. Kolejny przetarg został ogłoszony w lutym 2016 roku, jednak z racji, zaznaczam, skokowego wzrostu środków przeznaczonych na inwestycje, w tym momencie ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową musiało być już ogłoszone zgodnie z wymogami przewidzianymi dla przetargów europejskich. Przypomnę tylko, że ogłoszenie tego typu przetargu znacznie wydłuża procedurę przetargową i tak mieliśmy tutaj do czynienia z 40-dniowym terminem publikacji ogłoszenia. Wystąpiła konieczność przedłużenia terminu związania ofertą o 30 dni, a następnie o 60 dni ze względu na bardzo dużą ilość pytań i wyjaśnień przed wyborem oferty. 1 kwietnia nastąpiło złożenie ofert w tymże przetargu, natomiast samo podpisanie umowy z projektantem nastąpiło dopiero 5 lipca. Po podpisaniu umowy ze strony wykonawcy nastąpiło opóźnienie w realizacji etapu pierwszego spośród 3, czyli wykonania koncepcji architektonicznej. Stąd też byliśmy zmuszeni naliczyć kary za ten etap. Obecnie w ramach etapu drugiego wykonawca złożył projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz przekazał tą dokumentację w terminie. Ostatni etap, czyli projekt wykonawczy, jest już w trakcie realizacji, natomiast jego odbiór nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W ramach realizacji inwestycji również planujemy budowę długo oczekiwanej przez mieszkańców ulicy Szańcowej,
Jest to jedna z ostatnich dróg gruntowych na terenie naszej dzielnicy i zadanie przyjęto do realizacji w latach 2016-2017. Obecnie wykonano wszelką dokumentację budowlano-wykonawczą, uzyskano uzgodnienia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych, natomiast w trakcie procedowania jest porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na wykonanie prac. Planowane rozpoczęcie robót to przełom sierpnia i września. Przeznaczyliśmy na to zadanie 1 350 000 złotych. Oprócz tego w ramach środków remontowych Wydział Infrastruktury wykonał remonty następujących ulic. Jest to ulica Sławińska, Ogrodowa i Czorsztyńska. Ulica Sławińska, łączny koszt 273 000 złotych. Wymiana nawierzchni na odcinku 340 metrów. Ulica Ogrodowa na odcinku od Żelaznej do Jana Pawła. Remont ulicy o długości 175 metrów w zakresie jezdni, z kostki betonowej i kamienia polnego, chodników, a także wykonano ścieki i odtworzono zieleń. Łączne nakłady to 374 000 złotych. Kolejną ulicą jest ulica Czorsztyńska. Obecnie wykonano remont na długości 236 metrów w zakresie jezdni i 270 metrów w zakresie budowy zatok postojowych. W wyniku zmiany parkowania z równoległego do ulicy na prostopadłe uzyskano znaczny wzrost miejsc postojowych. Obecnie przymierzamy się do realizacji drugiego etapu remontu ulicy Czorsztyńskiej. Łączny nakład środków na pierwszy etap wyniósł blisko 600 000 złotych. Oprócz tego w ramach środków remontowych nieustająco Wydział Infrastruktury prowadzi remonty w placówkach oświatowych. I tak w roku 2015 plan zakładał wydatkowanie 1 953 000 złotych, z czego wykonano 99,9% przewidzianych środków. Tu są wymienione wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe wraz z przeprowadzonymi pracami remontowymi. Również w roku 2016 te remonty są prowadzone. W roku 2016 plan zakładał wydatkowanie 1 550 000 złotych, z czego wykonano 1 485 000 złotych, to jest blisko 96%. Zarówno w roku 2015, jak i 2016 zawarto 30 umów w ramach realizacji wspomnianych remontów. W roku 2017 przewidziano kwotę 1,5 miliona złotych. Do tej pory zdołano zaangażować 1 100 000, zawarto 14 umów. Pozostałe umowy w ramach środków remontowych są w trakcie przygotowań. Tutaj mamy przykładowe prace, które są wykonywane w ramach takich remontów. Polega to w głównej mierze na wymianie instalacji wody zimnej i kanalizacji, doposażaniu łazienek itd. Część z tych, czy znaczna część spośród tych remontów wynika z nakazów służb sanitarnych czy z nakazów nadzoru budowlanego nakazującego dostosowanie tych placówek do współczesnych standardów.
Oczywiście część z tych modernizacji realizowanych w ramach środków remontowych jest często bardziej obszerna niż realizowane niektóre zadania inwestycyjne w ramach infrastruktury oświatowej. Jeśli chodzi o pozycję Woli na tle innych dzielnic Warszawy w wydatkowaniu środków majątkowych, to mamy jeden z najwyższych wskaźników realizacji inwestycji spośród 34,7 miliona złotych przewidzianych w budżecie na rok 2016 zrealizowano 33 miliony. Co wskazuje na to, że mieścimy się w piątce najlepszych dzielnic, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, na 18 dzielnic Warszawy. Tutaj mamy odchylenie w wykonaniu od planu wydatków majątkowych w dzielnicach. Łączne odchylenie wyniosło 80 milionów złotych. Realizowało 50% wydatków majątkowych, a odchylenie od planu wyniosło blisko 15 milionów złotych. Dziękuję za uwagę. Również z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom Wydziału Infrastruktury. Chciałbym podziękować Państwu radnym za pomoc zarówno w pozyskiwaniu środków, jak i w późniejszej realizacji tych inwestycji. Prosimy również, aby to wsparcie cały czas było, ponieważ przyszły rok jest rokiem rekordowym, jeśli chodzi o środki przewidziane na inwestycje. Obecny rok jest rokiem rekordowym, jeśli chodzi o przeznaczenie kwot na inwestycje. Mamy do wydania blisko 53 miliony złotych, a zaznaczam, że są to tylko środki pozostające w dyspozycji Wydziału Infrastruktury. Oprócz tego mamy zadania realizowane, jak Pan Burmistrz wspomniał, przez DBFO, czyli doposażanie ogródków przedszkolnych i szkolnych, zadania realizowane przez ZGN, przez OSIR, przez Wolskie Centrum Kultury, a także przez Wydział Ochrony Środowiska, co łącznie daje globalną ilość zadań inwestycyjnych blisko 100. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji. Bardzo dziękuję. Do głosu zgłaszał się pan radny Michał Pruszyński. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. No powiem szczerze, że jestem dość wstrząśnięty tym wystąpieniem. Serdecznie chciałbym w tym miejscu pogratulować zarządowi montażu furtek, montażu domofonu. W jednym przypadku, jak zapamiętałem, nawet był to wideodomofon. Naprawdę chylę przed Państwem głowę, nisko się kłaniam. Bardzo dziękuję tutaj za tą informację, niezwykle tutaj konstruktywną dla oceny polityki inwestycyjnej. Jeszcze tylko poprosiłbym może o doprecyzowanie, ile ryzy papieru zarząd musiał zakupić na realizację tych wszystkich inwestycji. Wydaje mi się, że to również jest informacja, tak powiem, strategiczna i kluczowa dla radnych i dla mieszkańców. Natomiast, Szanowni Państwo, no mimo wszystko na podstawie tego wystąpienia Pana Burmistrza mogliśmy się dowiedzieć czegoś więcej niż to, gdzie pomalowano ściany. I ten obraz, Szanowny Panie Burmistrzu, no nie jest szczególnie budujący. Wspominał Pan m.in. o kwestii związanej z budową przedszkola przy ulicy Boguszewskiej.
Tak, wszyscy pamiętamy chyba problemy, które toczyły się, gdy ta inwestycja była realizowana. Rozumiem, że ta opaska na zewnątrz budynku, o której Pan wspominał, no to również wynikała z tego, że był tam problem z fundamentami, o ile pamiętam. Natomiast już w 2013 roku, według zapowiedzi dzielnicy, ta inwestycja ma być zrealizowana do 2015 roku. Z kolei w 2015 roku, tutaj już mówimy o obecnym zarządzie dzielnicy, pojawiła się informacja, że inwestycja ta ma być zrealizowana do końca 2016 roku. Więc w związku z tym no, mamy do czynienia tutaj z bezspornym opóźnieniem. Jeżeli chodzi o kwestię chociażby żłobka przy ulicy Ciołka 26, no to nadal mamy do czynienia tak naprawdę tylko i wyłącznie z procedurą projektową. Tymczasem już w 2017 roku cała inwestycja tak naprawdę według zapowiedzi z 2015 roku miała być zrealizowana. Tak? Cieszymy się bardzo z tej informacji. Dziękuję za nią. Jeżeli chodzi o remonty w placówkach oświatowych, bo to też sobie tutaj wynotowałem, to jeżeli chodzi o umowę od 2015 roku, czyli lata 2015, 2016, 2017, to mamy do czynienia tak naprawdę z liczbą 74 umów na łączną kwotę 4,5 miliona. No, szanowni Państwo, na podstawie tego nie możemy oceniać tak naprawdę polityki inwestycyjnej, bo zalał nas Pan Burmistrz tutaj, przy całym szacunku, ja nie twierdzę, że domofon czy pomalowanie ściany nie jest potrzebne, ale zalał nas Pan drobnicą tak naprawdę, a wszystkie kluczowe inwestycje, przedszkole, żłobek, odbywają się z opóźnieniami, odbywają się z problemami. Czy w przypadku Wolskiego Centrum Kultury, no cały czas jesteśmy na etapie planu. Tutaj też, to akurat Pan Burmistrz tutaj to przedstawiał, no tak naprawdę procedura planowania tej inwestycji, zbierania dokumentacji projektowej, to jest droga przez mękę dla zarządu dzielnicy. Są cały czas różnego rodzaju opóźnienia, zresztą chociażby no, głosowaliśmy to tak naprawdę podczas ostatniej Rady Dzielnicy, przesunięcie tych środków. No powiem tak naprawdę żadnej inwestycji dużej, jeżeli rozpoczętej w tej kadencji, na naprawdę pokaźną kwotę nie udało się zrealizować. I to jest obraz, który sam Pan przedstawił, więc możemy tutaj odwracać uwagę różnego rodzaju, jak mówię, drobnicą, w niektórych przypadkach istotną. Ja nie mówię, że zarząd nie ma się tym zajmować, no ale jednak całościowy obraz, który Pan Burmistrz przedstawił, jest no, bardzo obciążający dla zarządu dzielnicy. Ja miałbym taką serdeczną prośbę do Państwa o przesłanie, jeżeli można, do radnych tej prezentacji, która w dniu dzisiejszym została tutaj zaprezentowana. Na pewno my również jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, no mówię, ja po prostu też pewne rzeczy notowałem dość na szybko, będziemy się chcieli z tym zapoznać. No i z całą pewnością nie jest to nasze ostatnie spotkanie, nie jest to rozwianie wszelkich wątpliwości. Tutaj się zwracam głównie do Pana Burmistrza Strzałkowskiego, z całą pewnością do tematu realizacji polityki inwestycyjnej, a nie pewnych założeń, pewnych koncepcji, ale rzeczywistej realizacji. Na pewno będziemy do tego wracali. Na ten moment dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, radna Aneta Skubida. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Radny Pruszyński, tak naprawdę ta prezentacja była szansą dla Pana, żeby przestał się Pan kompromitować na każdej kolejnej sesji, gdzie wykazuje się Pan brakiem elementarnej wiedzy na temat prowadzonych inwestycji oraz ignorancją w tym temacie w zakresie tak naprawdę każdym. Rozumiem, że część postulatów, które Pan przedstawił odnośnie przedłużających się procedur przetargowych, są to postulaty de lege ferenda, tak naprawdę do ustawodawcy. Też bym sobie życzył, żeby móc wybierać wykonawców w ten sposób, który wybiera Ministerstwo Obrony Narodowej, wybierając samoloty dla VIP-ów. Z miłą chęcią byśmy robili to w ciągu jednego dnia i z pewnością byśmy nie musieli wybierać wykonawcy koncepcji projektu budowlanego przez blisko 1,5 roku.
jeśli Pan nie dostrzega czynników obiektywnych, które wpływają na opóźnienia realizacji tych inwestycji, czyli twardych przepisów prawa, to proszę zaproponować zarządowi, które przepisy prawa powinny być pominięte, którymi drogami powinniśmy iść na skróty, żeby za wszelką cenę dotrzymać harmonogramów. Niestety działamy w ramach przepisów i na podstawie przepisów prawa i tego nie zmienimy. Jesteśmy zleceniodawcą publicznym i obowiązują nas szczególne rygory. Gdybyśmy byli podmiotem prywatnym, moglibyśmy wybierać wykonawców z wolnej ręki, rozwiązywać z nimi umowy w sposób dowolny i realizować inwestycje dużo szybciej. Natomiast będąc obwarowani zarówno przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i ustawy o dyscyplinie za naruszenie finansów publicznych, ustawie jakby dotyczącej naruszenia dyscypliny finansów publicznych, musimy tych wszystkich rygorów dotrzymywać. Także liczę, że Pan wreszcie to zrozumie i pochyli się nad tym. Natomiast również dziękujemy za troskę, którą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wykazują w stosunku do inwestycji wolskich. Chciałbym tylko, żeby warszawski PiS również taką troskę wykazywał w stosunku do dzielnic, których rządzi. I tak, Śródmieście, gdzie rządził wasz burmistrz, miało realizację inwestycji na poziomie 50%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Michał Pruszyński. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, tutaj chciałem się zwrócić tak naprawdę do mieszkańców. Widzieliście Państwo, jak pewne tutaj konkretne zapytania, pewne konkretne uwagi, jaką nerwowość wywołały u Pana Burmistrza. Jest mi z tego powodu przykro, bo liczyłem jednak na mniej emocjonalną, a bardziej konkretną dyskusję, no ale przyjmuję do wiadomości, że zaproponował Pan tego typu formułę. Widzę, że ten temat i te pytania są dla Pana trudne, co rozumiem, no ale no mimo wszystko no jako radni musimy tutaj te pytania stawiać. Też nie jesteśmy od tego, żeby tutaj Pana chwalić, szczególnie, że no jak się przekonaliśmy, za bardzo niestety nie ma za co. W związku z tym apeluję może na przyszłość jednak o mniej emocji w tego typu dyskusjach. Raz jeszcze ponawiam swoją prośbę o przesłanie tych materiałów i zapewniam, że temat zarówno dotyczący Wolskiego Centrum Kultury, jak i innych naprawdę strategicznych inwestycji na terenie dzielnicy Wola będzie tutaj przez nas na pewno kontynuowany. A Szanowni Państwo, no możecie nawet na podstawie reakcji sami i pewnego rodzaju odejścia od konkretów ze strony Pana Burmistrza, sami możecie sobie wyrobić stanowisko, kto w tej sprawie ma rację. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Burmistrz Krzysztof Strzałkowski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, ja chciałbym się teraz zwrócić wzorem moich kolegów z opozycji bezpośrednio do mieszkańców. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzenia profilu facebookowego burmistrza dzielnicy Wola. Tam od niespełna 3 godzin znajduje się pełna prezentacja dotycząca inwestycji, jak również na profilach facebookowych i twitterowych naszej dzielnicy również. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury i dyskusji. Żadne pytanie ze strony mieszkańców nie pozostanie bez odpowiedzi. Dziękuję bardzo. To bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję za promocję mediów społecznościowych Pana Burmistrza. Mam nadzieję, że te prezentacje również zostaną przesłane innymi kanałami i nie będziemy tylko i wyłącznie zdani na profil w mediach społecznościowych Pana Burmistrza Strzałkowskiego, czy to na Facebooku, czy na Twitterze. Dziękuję, bardzo proszę. Pani radna Aneta Skubida. Dziękuję. Szanowni Państwo, mam wrażenie, że w tej dyskusji powinniśmy się skupiać nie tylko i wyłącznie na ilości inwestycji, które są prowadzone w naszej dzielnicy i na kwotach, na które one opiewają, ale także na tym, w jaki sposób one są prowadzone, a przynajmniej niektóre z nich mogą zwracać uwagę. I ja chciałabym dopytać o 2 inwestycje,
zadaję pytania w tych sprawach już od dłuższego czasu, ale albo nie dostaję odpowiedzi, albo dostaję odpowiedzi, ale nie mam pewności, czy to, co jest obiecywane w tych odpowiedziach, jest realizowane. Także po pierwsze chciałabym zapytać o żłobek przy ulicy Ciołka. Chciałabym zapytać, czy Urząd Dzielnicy Wola potwierdza, że, a jeśli tak, to w jakich latach, na przedmiotowym terenie działały zakład lamp profesjonalnych oraz zakład Reskop, czyli zakład usług radiotechnicznych i telewizyjnych. I proszę o informację, czy w tym miejscu lub na terenach sąsiadujących, nie tylko tych sąsiadujących bezpośrednio, ale w takiej niedużej odległości, bo jak wiemy, zakłady przemysłowe mogą generować skażenia gruntów i wód gruntowych, te zaś mogą się przemieszczać. Proszę o informację, czy znajdowały się w tym miejscu lub tuż obok zakłady produkujące lampy kineskopowe i lub prowadzące inną działalność, która właśnie mogła doprowadzić do skażenia gruntów lub wód gruntowych. I proszę o informację, czy wykonane zostały badania gruntów i wód gruntowych, które zostały niejako przeobiecane w odpowiedzi na jedną z moich interpelacji w sprawie. Wiem, że była podjęta jedna próba wyłonienia wykonawcy stosownych badań. Tak odpowiedziano mi w dniu 22 listopada 2016 roku, ale wtedy nie udało się wyłonić tego wykonawcy, także chciałabym dopytać, czy wyłoniono wykonawcę w kolejnym postępowaniu i czy mamy pewność, że w tym miejscu ta inwestycja nie stwarza żadnego zagrożenia, bo pamiętajmy, że to jest żłobek, tam będą małe dzieci, no, skala zagrożenia może być naprawdę poważna. Także mam nadzieję, że jako, że dzisiaj usłyszeliśmy, że już prace w tym miejscu ruszają, mam nadzieję, że za chwileczkę usłyszymy, że tak, wykonano badania i wtedy poproszę o udostępnienie mi tych szczegółowych wyników badań. To pierwsza z inwestycji, o które chciałam zapytać. Drugą jest planowana szkoła na Odolanach, czy już szkoła podstawowa, czy już coś wiadomo na temat lokalizacji, czy to będzie rejon ulicy Ordona, czy rejon ulicy Karlińskiego. I jeżeli jest to rejon ulicy Ordona, albo nawet jeżeli jeszcze nie wiadomo, czy zarząd dzielnicy zapoznał się z planowanym przebiegiem linii tramwajowej, tramwaju na Wilanów. Można zobaczyć to na tramwajdowilanowa.pl. Tak jak już wcześniej wspominałam na sesji Rady Dzielnicy, chociaż mam wrażenie, że to nie zostało dobrze we właściwy sposób zrozumiane, zinterpretowane moje zapytanie. Tam z ulicy Kasprzaka w ulicę Ordona no, takim łukiem po prostu zakręca ta planowana trasa tramwaju, no, co jest naturalne przy tego typu inwestycjach. Trudno, żeby tramwaj jechał, że tak powiem, zakręcał kątem prostym z ulicy w ulicę. I właśnie tam na tej stronie internetowej tramwajów warszawskich, tramwajdowilanowa.pl, jest pokazane, że ten tramwaj zakręca łukiem właśnie po tej działce, na której planujemy inwestycje. Jeżeli dobrze rozumiem, że to jest właśnie ta działka i ten fragment. Także tutaj prośba o taką informację, na ile ten tramwaj pomniejsza powierzchnię, na której mogłaby się odbyć ta inwestycja i jak duża jest w ogóle powierzchnia tej działki, no, zwłaszcza po tym ewentualnym pomniejszeniu. Czy na pewno szkoła oraz niezbędna infrastruktura, czy to będzie miało się tam szansę pomieścić? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Bożena Krupińska.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja ad vocem do wypowiedzi Pani Radnej Skubidy. Czy Pani Radna Skubida w ogóle wie, gdzie ta inwestycja na Ciołka powstaje i czy była tam kiedykolwiek? No, mamy odpowiedź. Więc chciałam poinformować, jak tak bardzo tą inwestycją jest Pani zmartwiona, to dziwi mnie, bo 20 metrów od tej inwestycji, od lat, od ilu ja tam mieszkam, od 30, znajduje się ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci rehabilitacyjny. Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz Adam Hać. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie numer 2, to planowana budowa szkoły nie koliduje z przebiegiem linii tramwajowej. Dokonano niezbędnych uzgodnień z tramwajami warszawskimi w tym zakresie. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta szkoła była tam realizowana. Powierzchnia działki to około 4000 metrów. Jak wskazuje analiza wykonana przez Wydział Infrastruktury, działka jest wystarczająco duża, aby oczywiście, no nie na takiej powierzchni jak wcześniej planowano, ale na mniejszej, zmieściła się tam pełnowartościowa szkoła podstawowa wraz z niezbędną infrastrukturą. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie numer 1, to rzeczywiście to postępowanie prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, a odnoszące się do skażeń zakończyło się niepowodzeniem. Będzie rozpisane kolejne postępowanie dotyczące badania gruntu. Natomiast pragnę zauważyć, że cały pofabryczny budynek garbarni, który był na tym miejscu, został już w całości rozebrany, tak? Inwestycja nie polega na modernizacji tego budynku, który tam istniał, tylko na budowie całkowicie nowego budynku. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Aneta Skubida. To ja może takie małe odwocem w charakterze natury skażeń gruntów i wód gruntowych, bo miałam okazję się zgłębiać ten temat przez dłuższy czas. Po pierwsze to, że stał jakiś budynek i już tam nie stoi, nie gwarantuje tego, że w gruncie pod nim czy w okolicy nie ma tych skażeń. Skażenia też się mogą przemieszczać, zwłaszcza jeżeli zrobimy wykop, to mogą na przykład później napływać do wykopu. Takie sytuacje obserwowaliśmy na Woli. Także to jest ten pierwszy aspekt, a drugi aspekt jest taki, że no, to, że w najbliższej okolicy mamy czy zakład rehabilitacyjny, czy osiedla mieszkalne, czy inne budynki użyteczności publicznej, prywatnej, czy jakiejkolwiek innej, to tak samo w żaden sposób nie niweluje tego potencjalnego skażenia w gruncie lub w wodzie gruntowej. Także taki jest charakter skażeń. W razie czego chętnie porozmawiam nieco dłużej na ten temat po sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę burmistrz Adam Hać. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, no właśnie, kluczowe jest to, co powiedziała Pani Radna, czyli to, że te potencjalne, ewentualne skażenia mogą się przemieszczać. I wielokrotnie Pani wskazywała tereny, które być może są skażone, czy też potencjalnie historycznie mogą być skażone, natomiast późniejsze badania przeprowadzone przez różnego rodzaju inspekcje i służby nie wykazywały żadnego skażenia, ani żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, więc tak naprawdę musimy też mieć świadomość, że przeprowadzone badania nie są do końca miarodajne, zwłaszcza w stosunku do skażeń historycznych, które mogą się przemieszczać wraz z wodami gruntowymi. Tak? A wobec upływu blisko kilkudziesięcioletniego okresu od czasów, kiedy funkcjonował tamten zakład, no to te potencjalne zanieczyszczenia, jeśli w ogóle tam były, mogły się przemieścić gdziekolwiek, bądź skądkolwiek mogły napłynąć tam kolejne zanieczyszczenia z innych miejsc na terenie Woli, więc jest to pewna rzecz, na którą nie mamy do końca wpływu. Skoro funkcjonuje tam ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych, który jest pod szczególnym nadzorem i pod szczególną pieczą i do tej pory żadne służby w ciągu kilkudziesięciu lat nie stwierdziły tam zagrożenia dla życia i zdrowia pensjonariuszy tego obiektu, jak również występujących skażeń, no to nie sądzę, aby ta sytuacja miała nagle ulec zmianie. Dziękuję. Co? Bardzo proszę. To
pozwolę sobie jeszcze zauważyć, że sytuacja może bardzo mocno się zmienić w momencie, kiedy robimy wykop i kiedy możemy właśnie odkopać takie skażenia. A druga rzecz jest taka, że miejmy pewność i miejmy czyste sumienie, że zrobiliśmy wszystko, wiemy, że na pewno tam jest bezpiecznie i tylko i wyłącznie o to chodzi. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz Adam Chać. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zapewniam Panią Radną, że tak szybko jak zostanie wyłoniony kolejny wykonawca w ramach prowadzonego postępowania przez Wydział Ochrony Środowiska, tak też będziemy stale monitorowali plac budowy. Dziękuję. Dziękuję. Wobec wyczerpania listy mówców zamykam punkt 6 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje i zapytania radnych, informacje zarządu dzielnicy i wolne wnioski. Proszę o zgłaszanie się radnych, którzy w tym punkcie chcą zabrać głos. Przypominam o ograniczaniu czasu wystąpień. Pani radna Aneta Skubida. Szanowni Państwo, chciałabym zapytać o sytuację w Wolskim Centrum Kultury, bo jest to rzecz, która nas nieco minęła ze względu na to, że sesja nadzwyczajna się nie odbyła. Chciałabym zapytać, czy prawdą jest to, że pani dyrektor jest na zwolnieniu od pewnego czasu. Jeżeli jest to prawdą, to od jakiego czasu? To za chwilę, tak, to za chwilę. Jeżeli tak jest, to proszę o informację, kto pełni obowiązki pani dyrektor, kto ma pełnomocnictwa do podpisywania umów czy działania właśnie w imieniu Wolskiego Centrum Kultury. Mieszkańcy zgłaszają zastrzeżenia do pracy Wolskiego Centrum Kultury, uważają, że oferta nie jest dostatecznie zróżnicowania, nie jest dostatecznie atrakcyjna. Podają przykłady, czy to z innych miejsc w Polsce, czy na świecie, gdzie odbywają się różnego typu festiwale, gdzie latem całe ulice żyją. Także będę wdzięczna za to wyjaśnienie. A z drugiej strony chciałabym zapytać, będę wdzięczna za skomentowanie za chwilę przy mikrofonie. Z drugiej strony chciałabym zadać pytanie, które wcześniej już zadawałam w drodze pisemnej i też zasygnalizowałam, że będę chciała uzyskać odpowiedzi na właśnie tej sesji, która się nie odbyła, więc mam nadzieję, że dzisiaj uzyskam te pytania. A mianowicie chciałabym zapytać o działkę w Kobylosze. Była to działka, dla której szacowano, że przychody z wynajmu mogłyby sięgać około 500 000 złotych rocznie. Została oddana do jednostki miejskiej nieodpłatnie i z informacji, które aktualnie uzyskałam, do tej pory nic się tam nie dzieje. Chciałabym zapytać, jakie koszty poniósł Dom Kultury Działdowska każdego roku, jakie koszty ponosił na ochronę, na konsultacje prawne, na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, na ewentualne organizowanie tam zajęć, aktywności i wszelkie inne koszty, w jaki sposób to się kształtowało w poszczególnych latach. Dziękuję. Dziękuję. Odpowiedzi udzieli pan burmistrz Mariusz Budziszewski. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy. Pani dyrektor jest obecna dzisiaj na sesji, więc nie jest na zwolnieniu lekarskim. Rzeczywiście w ostatnim czasie zdarzyło się, że była na zwolnieniu lekarskim tydzień czasu. Tak?
Ale rozumiem, że kwestie upoważnień i pełnomocnictw jak najbardziej były kwestiami rozwiązanymi i są wicedyrektorzy, którzy zastępowali i prowadzili bieżącą działalność Wolskiego Centrum Kultury. Jeśli chodzi o kwestie mieszkańców, to pierwsze słyszę, żeby dochodziły nas uwagi w zakresie oferty. Ja przynajmniej nie słyszę, bardzo chętnie takich mieszkańców przyjmę ja, pani dyrektor, i porozmawiamy na ten temat. Kolejne pytania w zakresie Kobylochy. To są pytania, na które tutaj szczegółowo, myślę, Wolskie Centrum Kultury odpowiada i nadal będzie odpowiadał. Nie wiem, czy to jest miejsce, żeby na ten temat w tej chwili rozmawiać, dlatego że już z tego co pamiętam pani radna złożyła 3 zapytania. Na 2 zapytania uzyskała odpowiedź, a na kolejne zapytania Wolskie Centrum Kultury ma chyba jeszcze chwilę czasu i złoży. Jeżeli pani radna pozwoli, to odpowie Wolskie Centrum Kultury w takim trybie. Tak więc to tyle w skrócie. Jeżeli pani radna chce jeszcze dalej na ten temat rozmawiać, no to jest pani dyrektor. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Bożena Kropińska. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, znowu adwocem do radnej Skubidy. Czy chociaż raz uczestniczyła w jakiejś imprezie weekendowej, na przykład organizowanej przez Wolskie Centrum Kultury, bo ja jakoś uczestniczyłam i nie widziałam tam radnej i spotykam się też z mieszkańcami, więc nie wiem, właśnie proponuję przyprowadzić tych niezadowolonych mieszkańców, tak jak burmistrz zaproponował, a ja przyprowadzę tych zadowolonych i będziemy się konfrontować. Dziękuję. Proszę, pani radna Joanna Traczyła-Ptaszyńska. Pani Przewodnicząca, ja bardzo przepraszam, ale ja też muszę tutaj zademonstrować jakby swoje poglądy, ponieważ uważam, że radni, którzy są w opozycji, nie są jakby, można być opozycją konstruktywną, albo można być opozycją taką mimo wszystko i to jest, jakby mamy tutaj przykład opozycji mimo wszystko. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli chodzi o dzielnicę Wola, my mamy tak bardzo dużą ofertę kulturalną, że inne dzielnice naprawdę mogą nam zazdrościć i są dzielnice, które w ogóle nie mają domu kultury, tak naprawdę w Warszawie, które nie mają amfiteatru w parku, nie mają w ogóle parku, niektóre mogą nawet nie mieć parków. Naprawdę my możemy się szczycić naszą ofertą kulturalną. Jest tu bardzo duża zasługa przede wszystkim Domu Kultury. I no niestety tutaj ta nasza opozycja mimo wszystko, no musi, no jak widać musi nam wytknąć jakieś ich zdaniem niedociągnięcia, a moim zdaniem no to jest zwykłe czepianie się. Ja mam też pytanie może do pani radnej Skubidy. Jeżeli pani proponuje, żeby zwiększyć ofertę kulturalną jeszcze bardziej, no ja rozumiem, że wiąże się to z wydatkami jeszcze większymi na kulturę. Mam pytanie, z jakiego paragrafu powinno się zwiększyć te wydatki? Czy ma pani jakąś propozycję, nie wiem, z oświaty, z inwestycji, czy z jakich innych wydatków? Nie wiem, no właśnie ja też tak naprawdę nie widzę takiej możliwości, ale może pani coś zaproponuje konstruktywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Aneta Skubina. Docierały do mnie przede wszystkim głosy, nie będę oczywiście wymieniać z imienia i nazwiska mieszkańców, którzy zgłaszali, ale od tego jestem, żeby nie musieli przychodzić na sesje Rady Dzielnicy, które się odbywają o 16:00, kiedy część z nich pracuje. Od tego jestem, żeby o 16:00 się zaczęła sesja. Trudno jest powiedzieć, o której akurat będzie omawiany ten punkt, bo jak wiemy, sesje trwają bardzo różnie. Także wiedzą Państwo, że no, od tego jesteśmy, żeby tutaj rozmawiać, żeby tutaj zgłaszać to, co zgłaszają do nas mieszkańcy. No, przykro jest mi słyszeć, że fakt, że zgłaszam jakąś uwagę, o którą grupa, bo to nie była pojedyncza osoba, tylko różne osoby do mnie zgłaszały. Przykro mi słyszeć, że to jest niekonstruktywne takie nawoływanie do tego, żeby przemyśleć tą ofertę kulturalną. Chciałabym zapytać, na ile
w jaki sposób na bieżąco są sprawdzane w Wolskim Centrum Kultury potrzeby mieszkańców, w jaki sposób wygląda to wsłuchiwanie się w to, czego mieszkańcy oczekują, w jaki sposób wygląda realizacja programu i w jaki sposób wygląda realizacja wyników konsultacji społecznych związanych właśnie z działalnością Wolskiego Centrum Kultury. Dla przykładu, nie chciałabym też mówić o wszystkich komentarzach, ale no, dobiegały na przykład do mnie takie komentarze, że brakuje ciekawej oferty filmowej, że filmy, które mieszkańcy mogą obejrzeć, to są takie, które już wiele razy oglądali w telewizji. Wiadomo, że są fani i fanki klasyków, ale są też osoby, które nie lubią oglądać po raz 10 tego samego, to ich nie przyciąga. Także no, było na przykład zgłoszenie, takie zastrzeżenie, że jest zbyt mało takich nowości, które by mieszkańców przyciągnęły, czy do parku, czy w inne miejsce, w którym taki film byłby wyświetlany. Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz Krzysztof Strzałkowski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy, ja mogę tylko przeprosić za to, że dominuje kino polskie, szczególnie takie najbardziej popularne tytuły komediowe, choć nie tylko, kryminalne również. Wynika to z korespondencji, która do nas napływa rokrocznie, prosząc właśnie przede wszystkim o klasyki. O taki repertuar, na który można przyjść z dziećmi bez obawy o to, czy film nadaje się dla dzieci, czy dla tych młodszych, czy dla tych starszych. Pozostaje mi bardzo serdecznie Państwa zaprosić tych, którzy to nie znajdują nic ciekawego w ofercie filmowej, zaznaczam, w zasadzie w każdą sobotę mamy seans filmowy w okresie letnim, zaprosić na teatr, może jeśli nie kino, to teatr. W najbliższą sobotę też w Wolskim Centrum Kultury, w amfiteatrze będziemy mieli okazję oglądać spektakl. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 8. Informacje. Uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem następna sesja Rady Dzielnicy Wola zaplanowana jest po wakacjach na 29 sierpnia bieżącego roku. W związku ze zbliżającymi się wakacjami bardzo Państwa proszę, Państwa radnych o uzupełnienie informacji o planowanych urlopach oraz o dyżurach w czasie przerwy wakacyjnej. Życzę Państwu miłego odpoczynku na wakacjach. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 34. sesję Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Wszystkim serdecznie dziękuję.